ogniu pytań. Historie, które warto usłyszeć. Zaprasza Oskar Szpotański. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Kurek.nl, biuro księgowe dla firm jednoosobowych oraz spółek VOF i BVI na terenie całej Holandii. Dołącz jeszcze dzisiaj do grona zadowolonych klientów Kurek.nl. Z kodem OSKAR10 otrzymasz 10% zniżki do końca roku. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Jeżeli widzimy bądź słyszymy się po raz pierwszy, to ja mam na imię Oskar, a to jest podcast w ogniu pytań. Dzisiaj chyba tak troszkę myślę, że uderzymy w tą drugą moją stronę, drugą serię Cisza po burzy. Mi się wydaje, że to będzie adekwatny odcinek. Mam taką nadzieję. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Katarzyno. Dziękuję, że przyjechałaś. Ja dziękuję również za zaproszenie. No i takim niepisaną tradycją tego podcastu jest, że moi goście mówią parę słów o sobie na początek. Co twoim zdaniem widzowie, słuchacze muszą o tobie wiedzieć już tak od pierwszej minuty? Od pierwszej minuty może powinni wiedzieć to, że bardzo dużo lat już jestem w Holandii i zaczynałam od naprawdę najróżniejszych rzeczy. Powodem, dla którego przyjechałam, nie był wcale jakiś taki pomysł dochodowy czy zarobkowy. Miałam bardzo fajne życie w Polsce. Miałam bardzo fajną pracę, studiowałam, natomiast coś takiego mnie zawsze pchało do czegoś nowego, do poznawania nowych ludzi, nowej mentalności, do wypróbowania swoich umiejętności do samodzielnego życia przede wszystkim. Czyli bardziej ciekawość się tutaj Ciekawość, spontaniczność, tak. Przyjaciółka po prostu, która tu była wcześniej, zaproponowała, żebym przyjechała w okresie wakacyjnym, tak też zrobiłam. No i zaczęłam po prostu swoją przygodę, a zaczęła się ta przygoda tak jak chyba u większości osób, od każdej pracy, gdzie była możliwość, poprzez jakieś produkcje, sprzątanie, po czym w kolejności otworzyłam swoją firmę sprzątającą. Ale co powinni o mnie wiedzieć, to chyba to, że rozwijam się też na innych płaszczyznach. Przez pewien czas organizowałam różnego rodzaju eventy sportowe. Następnie zrobiłam dyplom z trenera boksu i kickboxingu. Też dużo osób pewnie gdzieś w internecie może dalej spotkać materiały. Robiłam również treningi, organizowałam różnego rodzaju samoobronę dla kobiet, boks, co jeszcze, wszystkiego rodzaju. Takim gościem w seminarium, takim gościem moim Ewa Piątkowska, Mariusz Wach, którzy zagościli i było to naprawdę bardzo fajne spotkanie. Więc przez pryzmat tego sportu później rozwinęłam to troszkę do różnego rodzaju eventów też dla kobiet, makijaże w 5 minut, Dzień Kobiet dla samych kobiet, gdzie mogłyśmy się spotkać wszystkie i zainspirować się pewnymi takimi typowo kobiecymi tematami. Zawsze gdzieś jednak robienie sobie zdjęć i ten modeling, mimo że nie jestem modelką, to gdzieś ten fotomodeling zawsze był u mnie w planach i teraz jest ten taki etap, że bardzo mocno się na tym skupiłam i się rozwijam. W międzyczasie przygoda z fotografią, do której też mam zamiar wrócić, tak więc tych dziedzin, w której się rozwijam lub się po prostu gdzieś pokazywałam w internecie jest naprawdę sporo. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eFaktura.nl. Wystawiaj faktury wygodnie w swoim języku i zgodnie z niderlandzkimi przepisami. Skorzystaj z linka w opisie filmu i przez pół roku używaj eFaktura.nl za pół ceny. Super, to dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby zrobić mini sesję zdjęciową na koniec. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. A widzowie efekt naszej sesji zobaczą jako zdjęcie w miniaturze, także chyba, że na Facebooku też pojawi się to. Super. Może jak ktoś z oglądających nas śledzi, to zachęcam, żeby dołączyć też na Facebooku, na Instagramie, na TikToku i ja prywatnie, Oskar Szpotański, jestem też na LinkedInie, to też serdecznie zapraszam. Kasiu, jak wyglądało twoje dzieciństwo? Moje dzieciństwo. Wiesz co, ja miałam dzieciństwo fantastyczne. Ja zawsze byłam dzieckiem pełnym energii. Moja mama nie musiała patrzeć przez okno, czy wiesz, ja się bawię na osiedlu. Ona mnie słyszała.
Sąsiedzi też mnie słyszeli. Tak więc ja byłam bardzo pełna energii, wesołą osobą, pełną życia i wiesz co, miałam taki obraz takiej fantastycznej rodziny, takiej prawdziwej rodziny, wiesz, tata, mama, siostra, pies i szczęśliwa A z rodzina. jakiego miasta pochodzisz? Z Rzeszowa. I wiesz, miałam taki obraz rodziców, którzy nigdy się nie kłócą i zawsze swoje sprawy i konflikty załatwiają w momencie, kiedy nas nie było w domu. Oczywiście w trakcie wiesz, dorastania zobaczyłam później, że są te konflikty i są te problemy i są, wiesz, ciche dni między rodzicami. Ale jeżeli chodzi o takie sprawy, ja nigdy nie miałam pojęcia, co to jest na przykład alkoholizm. Ja nigdy nie miałam pojęcia, co to jest przemoc w rodzinie. Więc moi rodzice, wiesz, stworzyli mi takie środowisko naprawdę bezpieczne i taką trochę bajkę, wiesz, w której, no właśnie, i to było też takie moje kolejne zderzenie, będąc w Holandii, że ja tak naprawdę zobaczyłam, że nie wszyscy są dobrymi ludźmi, wiesz. To A z było perspektywy czasu jakby możesz powiedzieć, że to dobrze, że tak wyglądało twoje dzieciństwo, czy jednak czegoś ci brakowało? Niczego mi nie brakowało. Niczego, wiesz, to czasy, w których my się wychowywaliśmy, ja jestem rocznik 86, nie można powiedzieć, że te dzieci miały piąty, wszystko. także Tak, że te dzieci miały wszystko. Czas. Natomiast uważam, że moi rodzice w pełni zrobili wszystko, żebym miała, wiesz, dodatkowe zajęcia, zajęcia taneczne, jak chciałam jakiś język dodatkowy, angielski, więc na to zawsze były pieniądze, mimo że na tamte czasy tych pieniędzy nie było tak dużo, nie było wszystkiego w sklepach. Natomiast wiesz, no mój tata zawsze dorabiał we Francji na winobraniu każdego roku po to, żebyśmy mieli dodatkowe pieniądze. W tym okresie młodości, wiesz, czy jego samochód, czy później swój pokój. Ja naprawdę miałam dobre dzieciństwo i wiesz, wydawało mi się, że wszyscy są generalnie tacy dobrzy, chociaż mimo tego, że widziałam, wiesz, tą patologię na osiedlu, tą przyjeżdżającą policję, tym bardziej, że się wychowałam zaraz mam obok komisariat, no ale najciemniej jest pod latarnią i ja to naprawdę wszystko widziałam, ale wiesz, wydawało mi się i moim takim priorytetem zawsze było też stworzenie takiego domu, wiesz? No ale mówię, z czasem dojrzewania jednak człowiek widzi, że wszędzie są problemy i każdy ma inne charaktery. Ale odpowiadając w skrócie na twoje pytanie, tak, uważam, że miałam wszystko, niczego mi nigdy nie brakowało i naprawdę byłam bardzo głośnym dzieckiem. Bardzo. W szkole zawsze, no nieraz mnie musiano po prostu wyrzucić, wiesz, z klasy, bo miałam takie ataki śmiechu. Byłam taka wesoła, uśmiechnięta, radosna i zawsze energiczna. A w którym momencie powstał w twojej głowie pomysł, żeby wyjechać do Holandii? I dlaczego akurat Holandia? Holandia całkowicie spontanicznym była pomysłem z tego względu, że moja przyjaciółka była tutaj i po prostu padło hasło. Wiesz co, są wakacje, jak chcesz spróbować czegoś innego, to jest najlepszy moment. Wcześniej miała być Anglia, bo moja kolejna przyjaciółka była tam bardzo długo. Ja wcześniej już, mając lat 16, 17, 18, wyjeżdżałam z moim tatą zarobkowo też do Francji, też na winobrania i zawsze mnie gdzieś, wiesz, ciągnęło. My byliśmy taką rodziną, że mimo wszystko podróżowaliśmy dosyć sporo. Ja zawsze byłam wysyłana na kolonie, na wszystkie wycieczki. Z grupy tanecznej jeździliśmy na jakieś takie fajne występy, więc od młodych lat, wiesz, mnie gdzieś tak ciągnęło, żeby jednak spróbować czegoś innego. I ja w ogóle nie byłam świadoma, że to będzie Holandia. Co ja wiedziałam o Holandii, tak? No wydawało mi się, że są bardzo tolerancyjnym, liberalnym krajem, że oczywiście są znani z serów, marihuany, Amsterdam, czerwone ulice i wydawało mi się, że to jest, wiesz, kraj taki jeszcze mi nieznany i zapewne tam gdzieś, wiesz, odnajdę swoje po prostu może marzenia, gdzieś pójdę swoją drogą, ale wcale się nie zamykałam na jakieś, wiesz, inne kraje. To był po prostu spontaniczny pomysł i tak zostałam. Szybko poznałam swojego partnera i gdzieś tak się tutaj, osiedliłam. Tak? Już na miejscu. Tak, ale to już jest zakończony A powiedz mi temat. właśnie, no bo jakby wiedziałeś troszeczkę o Holandii, sery i tak dalej, wiatraki, a jakie było twoje takie pierwsze zderzenie z rzeczywistością tutaj po przyjeździe? Okropne.
Rzeszów, wiesz, w tamtych czasach, no wiadomo, to jest duże miasto, natomiast Rzeszów na ten moment jest miastem innowacji, jest dużo studentów, Kojarzę jest z dużo Rzeszowa turystów. tylko taką kładkę nad rondem. Tak, ale jest bardzo rozbudowany, jest przepiękna architektura. W tym momencie naprawdę Rzeszów przyciąga ogrom turystów. Jest jednym z takich bezpiecznych miejsc. Jest pięknym miejscem. Ja tam bardzo lubię wracać. Wiesz, ja miałam takie wrażenie, jadąc w tym oczywiście busie po tylu godzinach, że wylądowałam w małej miejscowości. Ile z Rzeszowa się takim busem jedzie tutaj do Holandii? Wiesz, ja miałam różne przygody, bo miałam przygody, że jeździłam po 17 godzin, 20, raz spędziłam 24, więc tak, tyle się jechało. Więc za każdym razem, kiedy gdzieś tam jechałam do rodziny, mówię sobie, to jest ostatni raz, kiedy ja wsiadam do busa. Ale no to było, nie było jakby innych rozwiązań, wiesz, teraz wiadomo, są samoloty, ludzie jeżdżą samochodami. Na tamten czas pamiętam ten moment, jak wysiadałam z busa czy dojeżdżałam do tej miejscowości docelowej i ja pierwsze, co pomyślałam sobie, mówię, ja pochodzę z Polski, ale ja w życiu nie widziałam tyle krów. Mówię, co ja tutaj będę robić? Więc wiesz, samo to, że wylądowałam w małej miejscowości, gdzie w mojej głowie, wiesz, zawsze był Rotterdam, duże miasto, rozwinięte, nowoczesne, no to byłam zaskoczona trochę. I musiałam rzeczywiście się zmierzyć z tym takim, wiesz, wizerunkiem trochę innym niż był w mojej głowie. Oczywiście to były też moje wybory, bo nasze życie się składa z naszych wyborów. Ja oczywiście mogłam się przeprowadzić, no ale gdzieś tak się, wiesz, zakoczowałam tam i tam na długo lat zostałam. Po czym stwierdzam, że mogłam zrobić wcześniej pewne kroki. To jest na pewno coś, co teraz bym zrobiła. Jeżeli my wewnątrz czujemy, że powinniśmy coś zmienić, no to powinniśmy się kierować tym głosem. Nie czekać do ostatnich momentów, do jakichś zdarzeń, do czegoś, co cię naprawdę popchnie. Słuchać swojej intuicji. I to jest coś, co ja żałuję, że nie słuchałam wcześniej, bo gdybym jej słuchała, na pewno też wiele rzeczy się by nie wydarzyło w moim życiu i na pewno moja też ścieżka poszłaby w jakby troszeczkę szybszym i innym kierunku, co chciałabym też nakreślić, że ja niczego w życiu nie żałuję. Bo wydaje mi się, że też, że niektóre rzeczy się dzieją w odpowiednim momencie i musimy gdzieś tak lecieć z takim, wiesz, flow. Natomiast tak, to jest, jeżeli bym mogła powiedzieć coś młodszej Kasi, to słuchaj swojej intuicji. I my kobiety mamy taką ogromną intuicję i wiele kobiet jej nie słucha. I to jest naprawdę coś, co ja wiedziałam, że istnieje, tak? Gdzieś jakiś taki głos wewnętrzny, coś ci tam w głowie mówi, ale my go w ogóle bagatelizujemy. I przychodzi w życiu taki moment, że kobieta naprawdę dorasta i staje się dojrzała. I wtedy naprawdę słucha tego głosu. I on ją dobrze kieruje. Myślę, że nie tylko kobiet. Przełomowy moment? W moim życiu wiele zdarzeń się na to złożyło, tak. Rozstanie z moim partnerem, z którym byłam bardzo wiele lat, gdzie ta relacja zawsze była ciężka. Doświadczenia w tej relacji, z którymi nie miałam w ogóle kontaktu wcześniej. Tak, dużo momentów było takich, że człowiek nie miał odwagi i mówię, bagatelizował ten głos, który cały czas gdzieś z tyłu twojej głowy ci mówi, słuchaj, to nie jest dla ciebie, to ty możesz mieć inne życie, ty zasługujesz na coś innego. I my kompletnie tego nie słuchamy. A co, powiedzmy, przez te kilkanaście lat najbardziej się w tobie zmieniło pod względem, powiedzmy, świadomości, twojego spojrzenia na świat, w ogóle ciebie? Powiedzmy to, jak jesteś teraz tutaj versus to, jak jeszcze byłaś te kilkanaście lat temu w Polsce. Wiesz co, teraz też jest taki mój przełomowy moment, w którym ja tak naprawdę postawiłam bardzo na siebie. I wiesz co, właśnie co jest najzabawniejsze, to ta wersja przed wyjazdem z Holandii jest bardzo zbliżona do tej wersji teraz, bo ja wtedy bardzo mocno stąpałam po ziemi, mimo że miałam, wiesz, naście lat, to wtedy miałam swoje priorytety, postanowienia, cele, mimo, wiesz, takiej spontaniczności, mimo tego, że człowiek był trochę zagubiony, trochę, wiesz, przerażony tą nowością. Ja niejednokrotnie, wiesz, płakałam w poduszkę w pierwszym roku, wiesz, pobytu w Holandii i w ogóle co ja tu robię i chcę do domu. Natomiast ta wersja mnie młodej
pamiętam, że miałam swoje postanowienie. Ja wiesz, jak miałam swoją wizję, tak? Że mimo wszystko, że ja opuszczam kraj, w ogóle mnie to nie przerażało, to ja wiem, w którą stronę chcę iść. I wiesz, później z perspektywy czasu ja bardzo zatraciłam też siebie. Na pierwszym miejscu postawiłam też swoją relację, czego chyba już nie zrobię więcej. Jednak... Wiesz, nie powinniśmy stawiać kogoś ponad siebie. I teraz znowu wracam do takiego miejsca, gdzie ja słucham siebie, co ja chcę, kim ja chcę być, wierzę w siebie, pcham się do przodu. Mimo że są takie momenty, że ja w ostatnim czasie naprawdę ciężko mi było wstawać z łóżka. To ja się pcham do przodu i stwierdzam, że słuchaj, wiesz, nie ma rzeczy niemożliwych. I ja tak naprawdę kibicuję każdemu, kto w jakikolwiek sposób się rozwija i wierzę w to, że można. I tak naprawdę nie jest to istotne, co robiłeś, wiesz, 5 lat temu, 10 lat temu, kim ty byłeś, jaki ty byłeś, z jakiej rodziny pochodzisz. Oczywiście to ma wszystko znaczenie, to wpływa na naszą psychikę, na nasz charakter, tak? Kształtuje naszą osobowość. Wiadomo, wyciągamy bardzo dużo rzeczy, które wynosimy z domu, tak? Pewne tradycje, pewne przyzwyczajenia, ale ja bym wolała tak zaapelować też do wszystkich, że obojętnie z jakiego środowiska pochodzisz, nigdy to nie przekreśla, jakim człowiekiem możesz być. I moje takie przesłanie dzisiaj chyba najważniejsze jest takie, żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. Obojętnie jak bardzo niektórzy ludzie będą cię chcieli ściągnąć w dół, a są tacy ludzie na pewno, obojętnie jak dużo zewnętrznego świata ci pokazuje, że wiesz, że nie dasz rady, to ty tutaj w środku musisz wierzyć, że dasz radę. I jeżeli czujesz i wiesz, masz takie kłucia lub widzisz siebie w innym miejscu, próbuj. Jeżeli ci raz nie wyjdzie, w porządku, ale to nie znaczy, że nie możesz. Wiesz, osoby, które... Wiesz, bo też dla każdego sukces jest jakby czymś innym. Dla niektórych sukces jest to, że mają fajną, szczęśliwą rodzinę. Dla niektórych jest sukcesem to, że jadą naprawdę super ekskluzywnym samochodem i mają przepiękny apartament. Inni lubią i chcą być wolnymi ludźmi, podróżując po całym świecie, tak? Zbierając przepiękne fotografie. Więc wiesz, nasze cele są różne, ale obojętnie jaki nie masz cel, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyś po prostu wierzył. Żebyś nigdy, przenigdy nie dał sobie wmówić, bo mi też próbowano wmówić, że ja nie dam. Przecież ty nie dasz rady. Obojętnie jak bardzo toksyczni ludzie na twojej ścieżce życia się znajdą, jak bardzo niektórzy będą zazdrośni, będą ci podkładać kłody pod nogi. Czasami nawet, wiesz, ciężko jakby zdiagnozować, że ci ludzie są toksyczni, bo oni nie robią czegoś, jakby nie uprzykrzają nam życia, nie mówią wprost, ty debilu, nie rób tak. Tylko to jest takie, wiesz, bardzo delikatne. Oczywiście, nie? To jest delikatne, które... I czasami nieświadome z ich strony. Wiesz, no jeżeli mamy tutaj chwilę, żeby wspomnieć o tego typu ludziach, to z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia tego kompletnie na początku nie widać. Tego się nie da zauważyć, bo oczywiście, tak jak możemy sobie, wiesz, przeczytać pewne książki, materiały naukowe, z czasem dostajesz bardzo dużo czerwonych flag, wiesz, czerwona lampka, ale mówisz... Tak, żeby to wyłapać, też musisz mieć jakby odpowiednią świadomość już. Tak, świadomość, doświadczenie, no ale przez pryzmat tych relacji to doświadczenie zyskujesz. Wcześniej, wiesz, wchodząc w jakikolwiek, czy to jest osoba toksyczna w związku, czy to jest nawet rodzic, czy to jest z kimś, z kim współpracujesz, wiesz, osoby empatyczne próbują tych ludzi tłumaczyć. Może miał zły dzień. Może za dużo wypił, dobra, zdarza się, tak? Może po prostu ma swoje kompleksy. Może, wiesz, może taki charakter. I wiesz, takie osoby empatyczne bardzo usprawiedliwiają tych ludzi. A te osoby, które, wiesz, chcą tak naprawdę, wiesz, wkręcić tą taką przysłowiową śrubę, oni to robią małymi krokami, a widząc, że ty nie stawiasz granicy i wiesz, najlepsze jest to, że to nie do końca jest ich błąd, bo oni wiedzą, co robią. Oczywiście robią źle, natomiast my powinniśmy się też w tym momencie zatrzymać, dlaczego sobie na to pozwalamy. To było, wiesz, pytanie wielu osób, czy nawet psychologów do mnie, dlaczego ty na pewne rzeczy sobie pozwalasz? I wiesz, no ja mówię, no jak sobie pozwalam? Przecież nie pozwalam sobie. Przecież zrobiłam awanturę, przecież krzyknęłam, przecież odpyskowałam, tak? Przecież postawiłam granicę.
Nie, no właśnie chodzi o to, że nie do końca. Jeżeli ty nie umiesz, wiesz, naprawdę postawić grubej kreski i odciąć się od tych ludzi, to oni prędzej czy później będą sobie, wiesz... Coraz więcej i więcej. Pozwalać na coraz więcej. Oni przeskakują po prostu tą poprzeczkę i budzisz się pewnego ranka, nawet nie wiedząc i nie mając do końca tej świadomości, jak zostałeś mocno zmanipulowany, jak bardzo ci ludzie mają wpływ na twoje życie, jak bardzo zostałeś, wiesz, zdeptany do dołu. I teraz uważam, że każdy ma swoje sygnały, które, wiesz, naprawdę sygnalizują, to już jest koniec. Najczęściej nasz organizm nam to mówi, czego my kompletnie nie słuchamy. Natomiast fajnie jest, wiesz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej generacji, troszeczkę się zagłębić w temat, wiesz. Oczywiście to jest taki temat bardzo popularny, wiesz, ktoś, kto bardzo stawia na siebie, to jest albo egoistą, albo narcyzem. W relacji najłatwiej oczywiście powiedzieć, że partner czy partnerka to są narcyzi, no bo oni wiadomo, to i to. Nie, wiesz, to jest głębszy temat. To są ludzie, oni nie mają skrupułów. Stawiają naprawdę bardzo na siebie i są w stanie naprawdę iść do celu po trupach. Zrobią wszystko, żeby zyskać swój cel i żeby ściągnąć z ciebie tą twoją pozytywną energię. Więc to pierwsze twoje pytanie odnośnie mojego dzieciństwa, ja z perspektywy czasu byłam całkowicie wyssana ze swojej naprawdę pozytywnej energii, radości życia i wiesz, w momencie, kiedy się budzisz z takim poczuciem, że ciebie już nic nie cieszy, nic nie jesteś niczego warty, w ogóle jesteś brzydki, wszyscy mogą, wiesz, mieć więcej, lepiej, a ty się do niczego nie nadajesz, no i automatycznie co robisz? Wiesz, no żyjesz z osobą, która każdego dnia próbuje ci wmówić, że oczywiście tak jak mówisz, tymi malutkimi takimi zdaniami, sformułowaniami, wiesz, jakimiś takimi czynami, które ciebie uderzają, no ale przecież to nie jest nic takiego. Wiesz, budzisz się w pewnym momencie i ty nie czujesz, że możesz być sobą i ty nie czujesz, że masz energię i ty nie czujesz, że jesteś warty nawet miłości takiej prawdziwej. I ty nie czujesz, że już się chcesz rozwijać. I ty właściwie nie wiesz, kim jesteś. To był proces, czy takie jednorazowe zdarzenie, które ci to uświadomiło? Nie, to jest cały proces. To jest cały proces. Oczywiście końcowe zdarzenia są, czy były tak, brutalne, natomiast nie, uważam, że to jest cały proces. I tu fajnie by było, żeby ludzie się zatrzymali. I ja nie chcę mówić, że w większości duży procent, chociaż to tam gdzieś wyczytałam z badań, że duży procent narcyzmu to jednak są mężczyźni i wykorzystują to bardzo w związkach. To też bym chciała podkreślić, że chyba u nas, wiesz, w mentalności takiej polskiej, gdzieś to zostało też, wiesz, przekazane, że kobieta jest od wszystkiego. Biorąc i porównując, wiesz, rodziny holenderskie i patrząc na partnerstwa, bo to są związki, ale to są związki partnerskie. Oczywiście, no, w każdej kulturze, w każdej mentalności są odłamy, natomiast oni są przyzwyczajeni, że wiesz, oni idą równo. Oni mają te same obowiązki, kobieta może tak samo zarabiać, kobieta też może stawiać na karierę, jeżeli się decydują na rodzinę i na dzieci. Mi się wydaje, że to u nas to już tak trochę zakorzenione jest w naszej kulturze, w naszym wychowaniu, bo to wiesz, teraz już się to oczywiście zmieniło, ale nasi rodzice, nasi dziadkowie, to przeważnie było, wiesz, to zrobione tak, że kobieta siedziała w domu, wychowywała dzieci, sprzątała, gotowała, mąż pracował. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Wiesz, że wydaje mi się, że z perspektywy, wiesz, naszego wychowania, patrząc na naszych dziadków, na naszych rodziców, tak, no takie były, wiesz, był podział ról. No i teraz tak, jeżeli kobieta, dam przykład kobiety, oczywiście ja uważam, że dużo jest też toksycznych kobiet, które no, nie są oczywiście przyjemne w takiej relacji dla mężczyzny. Natomiast, wiesz, no znajdujesz się w takiej relacji i w pewien sposób druga strona próbuje ciebie zniszczyć. Najpierw cię bombarduje miłością, wiesz, kupuje ci kwiaty, zaprasza cię do restauracji, za każdym razem wynagradza cię to jakimś prezentem. Oczywiście ty wierzysz, że to jest prawdziwa miłość, no bo przecież każdy na to czeka, tak? Kto by nie chciał z nas spotkać w życiu takiej prawdziwej miłości?
A jeżeli to jest marzenie nasze i ty spotykasz tą osobę, no to zaczynasz w to wierzyć. No przecież ona nie jest taka zła. No miała wczoraj gorszy dzień, ale tak naprawdę drugiego dnia dostałam prezent, było przyjemnie, byliśmy w restauracji, chodzimy za rękę, wszystko jest fajnie, To jest tak? chyba pierwszy moment, gdzie zaczynamy ignorować albo nie zauważać takich delikatnych Tak. symptomów. Tak, wiesz, no nazwijmy to wprost, no różowe okulary, tym bardziej, jeżeli człowiek jest młody i wiesz, i gdzieś zakochany i jeszcze dodatkowo w innym kraju, gdzie umówmy się, bardzo wielu ludzi tutaj nie ma swoich rodzin, nie ma przyjaciół takich prawdziwych. Oczywiście z czasem te przyjaźnie są, chociaż chyba większość z nas też wie, jak wyglądają kontakty między Polakami, że rzeczywiście pierwszy, kto ci gdzieś wbije nóż, to jest nasz rodak. Więc wiesz, to jest cały proces, w którym później się budzisz pewnego dnia i zadajesz sobie w lustrze pytanie, gdzie ty jesteś, kim ty jesteś. Ja na przykład taki moment miałam pewnego dnia w łazience, jak wiesz, zobaczyłam ze swojej jednej strony, że ja praktycznie nie mam włosów. I ja nie wiedziałam, skąd się biorą te dolegliwości, wiesz, wieczna migrena, wieczny ból brzucha, wiecznie niepokój, ogromny kortyzol, nigdy nie możesz schudnąć, nigdy twoja twarz, wiesz, niby okej. Świetne porównanie dla osób, które w takich relacjach były. Spójrzcie sobie na zdjęcia. Wszystko wam powiedzą. Buzia, wiesz, nijaka, spuchnięta, oczy, tak naprawdę oczy nieszczęśliwe, wiesz, zamglone. I to był taki pierwszy mój moment, wiesz, że głowa i psychika prą cię do przodu, jesteś silny, bo wydaje mi się, że mimo wszystko mam silny charakter, ale ciało daje ci wcześniej już tyle znaków, tyle sygnałów, dlaczego ty nie śpisz po nocach. Dlaczego są różnego rodzaju zaburzenia apetytu, dlaczego wiesz, jakiś czujesz taki, to, wiesz, wewnętrzny niepokój, reakcja na przykład na sygnały telefonu, jak ty reagujesz, wiesz, w takiej panice, dlaczego rezygnujesz z siebie. No i teraz właśnie jeszcze wracając, co robi taka osoba w takiej relacji? No wiesz, jesteśmy w związku, niby jest fajnie. No i teraz ta druga strona, wiesz, no wiecznie jest niezadowolona, jest fajnie, jest up and down i zaczyna się roller coaster. I teraz tak, normalna, zdrowa osoba, ta strona, która odczuwa te wszystkie negatywne emocje, co robi? No stara się lepiej. No to okej, skoro zupa była zasłona lub wiesz, nie taka, no to ja będę lepsza, czy będę lepszy. No i poprawiasz swoje błędy. I kolejny raz poprawiasz i starasz się lepiej i jeszcze lepiej. No i w pewnym momencie, wiesz, robisz tak dużo dla tej drugiej strony, że zastanawiasz się, gdzie jesteś ty. Wszyscy bliscy wokoło ci mówią, że ty już nie jesteś taką samą osobą, ale ty tego nie widzisz, no bo jesteś w całym tym procesie, w całym tym po prostu, wiesz, takim omotaniu i każdy ci mówi z boku, że ty się bardzo zmieniłaś. Że ty nie jesteś tą samą osobą, że oni widzą, że ty nie jesteś szczęśliwy. No ale tobie się wydaje, no wiesz, no po tylu latach związku, wszędzie już tak, wiesz, opadają te emocje, te różowe okulary. Natomiast nie, bardzo, bardzo polecam sobie poczytać i od początku zauważać te czerwone flagi i nie dawać tak dużo szans. I to nie jest, wiesz, egoizm. Bądźmy zdrowymi egoistami. Jeżeli w pewnym momencie zauważamy, że naprawdę nie jesteśmy szczęśliwi, spójrzmy na to troszeczkę z innej perspektywy. Tylko, że wiesz, że jeszcze w dzisiejszych czasach ja teraz widzę, że kobiety są bardziej wyzwolone. Osoby, które chcą mieć pieniądze, mogą mieć pieniądze. Natomiast, no wiesz, no w różnych sytuacjach jesteśmy i nadal jest ogromny procent tych kobiet, które, tutaj podkreślę kobiet jednak, że ze względów finansowych nie są w stanie wyjść z takiej sytuacji czy relacji. Znam dużo takich przypadków. Myślę, że sama też po części się z tym borykałam, dopóki w ogóle się nie ocknęłam, że ja nie mam swoich oszczędności, ja nie mam swoich pieniędzy, ja wszystko daję po to, żeby zadowolić drugą stronę. Ja kupuję prezenty, ja wiesz, ja staram się dokładać do rachunków, ja kupuję nowe rzeczy do domu i w pewnym momencie zastanawiasz się, ja nie mogę nawet z tego wszystkiego wyjść, z tego uciec. I wiesz, no i chwytasz się różnych najróżniejszych metod. Byłaś w tym związku toksycznym. Tak myślę, czy da się zauważyć taki pierwszy symptom, że coś jest nie tak? Co było u ciebie takim
no może nie triggerem, ale momentem takim granicznym, że stwierdziłaś, coś mi tutaj w tej relacji nie pasuje, Ja ci odpowiem coś od nie początku. idzie. Ja pierwszy sygnał miałam bardzo szybko, bo my bardzo szybko zamieszkaliśmy razem i wiesz, wszystkie znikania na noc i kłamania i nadużywanie alkoholu, dziwne historie, karanie mnie za to, jeszcze ciszą dodatkowo, że ja miałam czelność zapytać się, no ale jak to, no nie wróciłeś na noc? No jeszcze była dodatkowo awantura i ja byłam tą osobą, która jeszcze dodatkowo cokolwiek wymaga i ja się czepiam. Wiesz, ja to widziałam od początku. Ale zaraz ci odpowiem głębiej na to pytanie, które docelowe. Natomiast wiesz co, dalej tutaj napomknę do osób z boku. Moja mama po 15 minutach, kiedy poznała pierwszy raz mojego partnera, zapytała się mnie wprost. Rozmawiała z nim 15 minut, po czym wzięła mnie na bok i mówi tak, ty naprawdę nie widzisz, w co ty się pakujesz? 15 minut. Faktem ona była zawsze pedagogiem, więc miała taki, wiesz, wyczulony instynkt pedagoga, psychologa, ale mówi, ty na pewno wiesz, w co się pchasz? Mówi, uważaj. 15 minut. Więc wiesz, to było lata temu, ja oczywiście, wiesz, to nie jest też tak, że w takiej relacji nie ma dobrych momentów. Natomiast wiesz, w momencie, kiedy już widzisz, że twoje ciało źle reaguje, że nie jesteś sobą, że się nie możesz realizować, że nie możesz na tą osobę liczyć, bo ta osoba zawsze ma wymówki, bo znajomi są ważniejsi. Wiesz, to też zależy, jakim rodzajem ktoś toksyka jest, bo są toksycy, którzy działają sobie po prostu w białych rękawiczkach, tak przysłowiowych i oni są fajni ogólnie i tak dalej. Nie mają żadnych nałogów, natomiast tutaj u mnie była troszeczkę grubsza sytuacja, wiesz, tam dochodziły wszystkie używki, tam dochodził alkohol, tam dochodziło do wielu sytuacji takich, wiesz, nieprzyjemnych. Więc wiesz, to tylko popychało do tych takich złych czynów i dużo tego było, wiesz. Ja i tak uważam, że moja granica była naprawdę bardzo mocno naciągana. Ja bardzo dużo rzeczy przebaczyłam, wybaczyłam i wydaje mi się, że powinnam to zakończyć wcześniej i życzę każdemu, żeby te osoby miały odwagę. Wszystkim kobietom, które teraz na przykład ze mną rozmawiają, bo też w ostatnim czasie nagrywam sama takie drobne uwagi, drobne wiesz, refleksje na Instagramie. Rozmawiam z wieloma kobietami i wiesz, ja im wszystkim życzę i w ogóle wszystkim ludziom, którzy mają z tym do czynienia, żeby spróbowali zakończyć wcześniej. I to jest bardzo ciężki proces, bo mi też serce wiesz, pękało, ja też przepłakałam wiele nocy, dawałam od groma szans, ścierałam się, wiesz, walczyłam o tą osobę. Były sytuacje, że nawet tej osobie uratowałam też życie, więc trzeba się zastanowić, zadać sobie pytanie, czy to wszystko jest warte. I gdzie ty jesteś w tym momencie i czy to jest życie, którego ty chciałeś. Jeżeli nie, to zawsze moja taka rada jest, jeżeli nie masz środków i wiesz o tym, że nie masz środków, by odejść, by spróbować odejść może na początku, to zacznij łataj te dziury, czyli oszczędź te pieniądze, miej te pieniądze. Jeżeli, nie wiem, no czyli coś... rozłożyć ten proces na coś długoterminowego, powiedzmy. Tak, przygotować się bardzo dobrze do tego. Zrobić sobie dokładny plan. Wiesz, później ty jesteś w takim procesie, że bardzo szybko też zapominasz tych wszystkich złych rzeczy, co ta osoba ci wyrządziła. I ja pamiętam, że też bardzo dużo materiałów naukowych słuchałam na ten temat i taką radą było od pewnej pani psycholog, weź sobie notes i wszystko, co ta osoba wyrządziła ci złego i powiedziała, zapisuj. I w momencie, kiedy będziesz już chciał powiedzieć w porządku, czyli idziemy dalej razem, przeczytaj sobie. I czy w normalnej sytuacji wybaczyłabyś komuś to wszystko, co zrobiła ci ta osoba. Bo wiesz, bo my jesteśmy po prostu w takim chaosie i czasami tak naprawdę nie wiemy w ogóle, co się dzieje, bo to, wiesz, ten rollercoaster jest tak szybki, tak zmienny, że ty po prostu czasami nie wiesz w ogóle, czy to jest prawda, czy to już było, jaki jest dzień, wiesz, i w jakim ty jesteś stanie. Tak więc fajna sprawa zapisywać sobie.
A jeżeli w ogóle mówimy o zapisywaniu, to mi też taką fajną, też to była taka rada od pewnej pani psycholog i metodą było, a na drugiej kartce zapisz sobie, jaką kobietą na przykład, czy jakim mężczyzną chcesz być. I porównaj, czy to, co się dzieje w twoim życiu, jest adekwatne do tego, kim ty tak naprawdę chcesz być, jaką masz siebie wizję. Wiesz, zapisuj wszystko, co siedzi w twojej głowie. Więc bardzo fajna sprawa jest przeanalizowanie tych czerwonych flag i słuchanie tego. I słuchanie swojego ciała, słuchanie swojego organizmu. Ono nam naprawdę dużo pokazuje. Tak, bo to łatwo jest powiedzieć, że jeżeli coś cię w życiu uwiera w dupę, no to wyjmij. Ale, to jest bardzo ciężko ale wyjąć. egzekucja tego to jest przepaść, nie? Tak. I trzeba sobie jakiś taki plan zrobić, żeby jednak kroczek po kroczku, ale dojść do momentu, żeby Dobry plan to zrobić, jest przede nie? wszystkim i no mówię, ta poduszka finansowa to jest przede wszystkim dla kobiet, które ze względów finansowych się boją. Jeżeli kobiety są takie, które boją się, bo jest partner przemocowy, wydaje mi się, że szukać pomocy. Mimo wszystko, wiesz, iść do tej przyjaciółki na noc, odciąć się od tej osoby, odizolować się. Tu w Holandii też jest bardzo dużo takich instytucji, które pomogą kobietom. Tak więc ja myślę, że nie bać się szukać pomocy i gdzieś rozmawiać z ludźmi. I wiesz, ostatnio też bardzo ciekawą rzecz słyszałam, i to też użyłam przy ostatniej swojej takiej, wiesz, nowej relacji, bo też zaczęło mi się coś nie podobać i wydaje mi się, że to też są, wiesz, takie elementy, że być może ze względu na to, że, wiesz, przyciągasz takich ludzi, bo to też nie jest tak, że wcześniejsze osoby, z którymi ja miałam do czynienia, też były inne. Ja z perspektywy teraz czasu i analizy tych wszystkich charakterów, z którymi ja się zetknęłam w życiu, wiesz, ja cały czas Coś przyciągałam. wspólnego. Tak, cały czas. Więc wiesz, pierwsza rzecz w ogóle to musisz pracować nad sobą. Ale spotkaj się z kimś, kto nie zna całkowicie twojej historii, ale do kogo masz zaufanie. I zacznij opowiadać swoją tą sytuację osobie trzeciej. Jeżeli sam przed sobą poczujesz, że robisz klauna, no to znaczy, że to już masz odpowiedź gotową. Żadna szczęśliwa osoba w związku nie słyszy swojej opowieści i sobie myśli, no tak, ja tej osobie opowiadam, ale w tym momencie co? Ja sama z siebie robię błazna. Bo każdej swojej mamie, przyjaciółce, komukolwiek, kto byłby blisko i słyszałby tego typu historię, od razu byś powiedziała, słuchaj, zatrzymaj się, to nie dla ciebie. Nie idź w to, szkoda życia. I jeżeli twój głos podpowiada ci, że robisz z siebie klauna, no to już masz gotową odpowiedź. To jest bardzo też fajne przebadanie tego właśnie, w jakiej relacji jesteś i czy ty wariujesz, czy naprawdę coś jest nie tak. Tak, a czym dłużej w tym tkwimy, to jeszcze w ogóle gorzej nam tak z dystansu na to spojrzeć. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jesteśmy tak w to wszystko, wiesz, wciągnięci, tak uzależnieni emocjonalnie. To już w ogóle jest kolejny temat, gdzie, wiesz, nie widzimy wielu rzeczy. Przyzwyczajamy się po prostu, tak? Przyzwyczajamy się do tych reakcji. Ja byłam przyzwyczajona, że po 3 dniach fantastycznych będzie, wiesz, będzie jazda. I gdzieś nasz organizm też po prostu uruchamia w sobie taką, wiesz, i samoobronę, i się przyzwyczajamy do tego. I mimo wszystko, wiesz, no próbujemy iść i realizować siebie, ale już jakby wiemy, więc zaczynasz swój harmonogram dnia przystosować do tej osoby, humory do swojego życia, wiesz, humory tej drugiej strony. No i to jest bardzo, bardzo wyniszczające. Bardzo. Ja uważam, że wiele osób nie jest w stanie wyjść z takiej relacji bez naprawdę fachowej pomocy. Ja mam, wydaje mi się, że naprawdę silną głowę, silną psychikę, mimo że też było ciężko. Znam osoby, które do tej pory nie potrafią tego wszystkiego zrozumieć i wydaje mi się, że najważniejsze, co trzeba powiedzieć, to, że tak po prostu jest. Żeby te osoby uzmysłowiły sobie, że jest taki procent ludzi, którzy w ten sposób funkcjonuje. Wykorzystując energię innych ludzi, nie wiem, po prostu zaspokajając swoje potrzeby, swoje priorytety przez pryzmat innych ludzi. I oni tak działają.
I po prostu to, że trafiło to na ciebie, to być może ty to też przyciągnęłaś. Odpowiedz sobie pytanie, dlaczego. Może jesteś po prostu empatą, może masz dobre serce, może czego się bałaś na przykład. Wiesz, no mnie przez wiele lat... To wiele może być możliwości, strach przed samotnością chociażby. Oczywiście właśnie do tego chciałam dążyć, że ja sobie później z perspektywy czasu odpowiedziałam, dlaczego? Dlaczego? Tyle osób ci pytało, dlaczego nie potrafisz odejść. I wiesz, ja zawsze miałam taki paniczny strach, wiesz, bycia samą. Teraz jestem w ogóle, wiesz, poza tym, przerobiłam to wszystko w swojej głowie. Natomiast tak, dużo kobiet boi się, wiesz, no, że później może już nie będzie mnie nikt chciał, a nie wiem, może mam dzieci z innego związku. Boją się być sami. No to są głównie historie, które sami sobie w własnej głowie opowiadamy, a które w rzeczywistości nie mają nic wspólnego. Tak, z rzeczywistością. Tak. Tak, ale wiesz, te osoby w tym takim toksycznej relacji mają bardzo zalany obraz rzeczywistości, wiesz. Oni nie są w stanie powiedzieć, wiesz, tak naprawdę co jest, a co było, bo bardzo, wiesz, ci tacy zaangażowani toksycy potrafią ci to kompletnie zatrzeć twoją rzeczywistość. Bo oni i tak ci wmówią, że sytuacje, które były, nie miały miejsca. I zaczynasz się zastanawiać, czy z tobą coś jest nie tak. No tak, tym bardziej, że słyszysz od osoby ci bliskiej, najbliższej, tak? No bo osoby, które wybierasz do tworzenia związku, powinny być ci najbliższe, tak? Tworzysz z tą osobą związek, relacje, partnerstwo, rodzinę, więc stawiasz ją, wiadomo, też gdzieś tam na piedestale. I ta osoba ci mówi, że coś z tobą jest nie tak. I wiesz, za każdym razem jest tak odwrócona sytuacja tak zwanym kota ogonem, że ty zastanawiasz się, ty no wiesz co, no może rzeczywiście to może ja przesadzam, to może ze mną jest coś nie tak. I wiesz, ile masz takich wątpliwości i totalnie nie wiesz później, wiesz, twoja rzeczywistość jest kompletnie zatarta i można ci mówić To jest wszystko. moment, w którym się łamiesz i wracasz do tego, co było. Tak, bo mówisz rzeczywiście, kurczę, a może mi się przewidziało, wiesz. I to jest do tego stopnia, że pokazujesz zdjęcie, że na przykład dana osoba była z inną osobą, ale tej osoby tam nie było. Wiesz, no taki jest po prostu paradoks w pewnych sytuacjach, że zastanawiasz się naprawdę, czy z tobą jest wszystko w porządku. A te osoby co robią? Wmawiają ci jeszcze, że to ty masz problem. I zaczynasz w ten problem naprawdę wierzyć. Więc dla mnie taką radą dla wszystkich osób, które mają takie dylematy, otaczajcie się, nie dajcie sobie odciąć bliskich wam ludzi. Bo bliscy ludzie, jeżeli są wam naprawdę bliscy, to chcą was wspierać i próbują was wyciągnąć. Czasami wy się sami nie chcecie dać wyciągnąć z tego toksycznego gówna, za przeproszeniem, ale osoby bliskie będą wam próbowały pokazać, udowodnić, słuchaj, tak naprawdę było. Ty z tobą wszystko jest w porządku. I wiesz, te osoby walczą od ciebie, no ale co robi osoba toksyczna, partnerka? Odcina cię od wszystkich bliskich, tylko po to, żeby, wiesz, całkowicie zawładnąć jakby twoją osobą i twoją energią. Więc nie odcinajcie się od osób bliskich, zawsze zostawiajcie sobie kilka naprawdę fantastycznych ludzi, przyjaciół, którzy są w każdym momencie wam przydatni, potrzebni i na których możecie naprawdę liczyć. Odkładajcie swoje pieniądze, miejcie poduszkę finansową, nie dajcie sobie wmówić, że coś z wami jest nie tak i wierzcie w siebie. Pamiętasz dzień, kiedy uciekłaś? Uciekałam wiele razy. Okej. Ale ten taki ostateczny, definitywny krok, żeby oswobodzić się z tej toksycznej relacji i co wtedy czułaś tego dnia? Wiesz co, ja ci powiem tak szczerze, aż mi zadrżał głos. Albo jeszcze, bo mnie zaintrygowałaś, że jednak uciekałaś wiele razy. Wiele. I co się jednak zdarzało, że wracałaś z powrotem? Wiesz co, uciekałam wiele razy, bo myślałam, że jak pokażę tej osobie, że jestem w stanie to zrobić, to ta osoba się zmieni. Kolejna fajna sprawa. I to znowu troszeczkę nawiążę do kobiet, bo myślę, że jednak mężczyźni mają trochę inną psychikę. Natomiast my, kobiety, mamy taką, wiesz, funkcję w sobie załączoną, i wydaje nam się, że my zawsze zmienimy tą osobę. I obojętnie, czy ta osoba, wiesz, przesiedziała wiele lat w kryminale, czy ta osoba ma ogromne nałogi, czy ta osoba, wiesz, ma jakieś po prostu już zaburzenia. My czasami, wiesz, mamy taką funkcję Matki Teresy, która naprawi wszystkich i wiele kobiet się z tym mierzyło. Ja go zmienię. 10 innych kobiet, z którymi mu nie wyszło, one nie dały rady, ale ja dam radę, no bo
No bo mam taką moc. No i kochana moja, nie dasz rady. Nie wiadomo, jaka byś była fantastyczna, wspaniała, zostaw sobie tą energię na siebie, rozwijaj siebie, nie dasz rady. Osoba, która nie chce się W ogóle zmienić, pytanie, które te kobiety sobie powinny zadać, dlaczego ona w ogóle taką potrzebę czuje zmieniania kogokolwiek? tak, wiesz, to jest chyba też taka, wiesz, nasza wewnętrzna rola, troszeczkę matczyna, że my chcemy się kimś zaopiekować, że my chcemy naprawdę pokazać, że jesteśmy czegoś warte. No tak, tylko że im bardziej udowadniasz komuś, że jesteś czegoś warty, tym ta osoba raczej tej wartości nie zauważy. I znowu wracamy do miejsca, gdzie ta osoba nie myśli o sobie, tylko skupia się całą swoją energią na tym, żeby Zawsze. zmieniać kogoś, nie? Zawsze. Te osoby się skupiają zawsze na sobie. Tam nie ma innych celów. Te osoby nie mają uczuć, te osoby nie kochają. Nawet jeżeli ci się wydaje, że pokazują, że kochają, nie kochają. I kochana, nie zmienisz tego partnera, czy ty, kochany, nie zmienisz tej partnerki. Ci ludzie, jak nie będą się chcieli sami zmienić, nie będą chcieli nad sobą pracować, nie będą chcieli wyeliminować swoich nałogów, wad, nie zmienisz tego człowieka. Szkoda czasu. Tylko wiesz, no to się nie da zrozumieć tak od razu. To musi naprawdę się dużo wydarzyć. Musisz naprawdę być zajechany, przeorany, dosłownie. Musisz być przeorany przez życie, żeby zauważyć, że daj sobie spokój. Nie ma szans. Daj sobie spokój. Ale to jest trudne. I wiesz co, wydaje mi się, że... Poczekaj, bo jeszcze mi powtórz pytanie, bo troszeczkę zagubiłam się. Odbiegłam O od tej tematu. ucieczce Tak, dopytywałem. I wiesz- powiedzmy, jak wyglądała ta twoja najbardziej skuteczna ucieczka? O. No skuteczna ucieczka była nie tak dawno, natomiast jeszcze wrócę do tego, że próbowałam uciekać wielokrotnie. Ja nawet wielokrotnie poświęciłam swoich pieniędzy tylko po to, żeby wyjeżdżać na wakacje dłuższe, żeby jak najmniej mieć kontakt, wiesz, z tym całym środowiskiem, Coś się zmieniało, jak ograniczyć. wracałaś? Nie, oczywiście, że nie. Nawet było jeszcze gorzej. I wiesz, i to był kolejny plan, i kolejny wyjazd, i kolejny pomysł na to, żeby coś zrobić. No i dopiero później, wiesz, było zaczęcie szukania jakiegoś może rozwiązania innego, może mieszkania, ale w międzyczasie to już było gdzieś myślenie o tym, żeby tą poduszkę finansową po prostu uzbierać. No ale pomiędzy faktem wyniesienia się i zakończenia pewnych, wiesz, tych aspektów, do tych ucieczek, które były wielokrotnie, no to jest ogromny czas. To się nie działo tak wszystko. Co poczułam? Wiesz co, ja ci mogę odpowiedzieć z perspektywy czasu, co teraz czuję. Ja czuję ogromną ulgę. Wiesz, to jest niesamowite uczucie, jak ty budzisz się rano. Ja myślę, że nadal jestem w procesie i ja nadal uważam, że te osoby, które były w takiej relacji, one nie będą nigdy do końca takimi samymi ludźmi, jakie były wcześniej. I zawsze zostaje ułamek, wiesz, takiego bólu, takiej niepewności, braku zaufania teraz do nowych relacji, do nowych ludzi. Zawsze zostaje, wiesz, taki uszczerbek też na zdrowiu. Zresztą ostatnio oglądałam też kolejny program naukowy, jak bardzo toksyczne relacje wpływają na w ogóle, wiesz, nasz mózg i funkcjonowanie i to się odbija. To nie da się, wiesz, niektórych rzeczy zapomnieć. Chociaż ja powiem ci, że jestem na tym etapie, że nie wspominam. Nie wspominam, nie chcę tego wspominać, tylko że wiesz, że każdy jest inny. Ja mam bardzo postawione do przodu cele i to mnie pcha. I zawsze taka byłam, bo zawsze wierzyłam w siebie, że obojętnie co będzie, czy ja wyląduję, wiesz, na ulicy, czy ktoś po prostu w jakikolwiek sposób zrobi mi bardzo duże świństwa, ja w każdej sytuacji dam radę. I to jest element, który niestety wiele osób zapomina i przestaje w to wierzyć. No, nie możecie zapomnieć o tym, że jeżeli nie wy, nikt was nie uratuje. Nie możecie zatracić w tej wiary, bo jeżeli to zatracicie, no to leżycie. Ta osoba was zniszczy, naprawdę. Więc ta wiara, że ja obojętnie w jakiej sytuacji się nie znajdę, czy będę mieć pieniądze, czy nie, czy będę mieć za co jeść, gdzie się podzieje, to mnie utrzymało przy tym, żeby po prostu iść do przodu. Żeby na przykład tu być, żeby z tobą rozmawiać, żeby, wiesz, wyglądać, żeby się realizować, żeby robić zdjęcia, robić projekty, żeby, wiesz, mieć dużo fantastycznych ludzi wokoło siebie. I wierzcie mi, że jeżeli się uda wam uciec z tego całego procesu, to poczujecie pierwsze co? Taką ulgę, że wracacie do siebie i mimo, że jest ciężko,
że wy w końcu gdzieś jakby, wiecie, gubicie taki bagaż z siebie, jakieś takie po prostu obciążenie, że zaczynasz, wiesz, walczyć z tym, że zaczynasz normalnie spać, że ty inaczej Tak, funkcjonujesz. to można powiedzieć, że ten cały stres tak od razu puszcza. Tak, Stres, u jednych... który się właśnie gdzieś tam lokuje i odczuwamy go jako ten taki, nie wiem, uczucie ciężkości w żołądku, ścisk w gardle. Ból mięśni, bardzo ciężko, migreny, o czym już wspomniałam. Tak, tylko wiesz, wydaje mi się, że też ten stres nie puszcza tak szybko. To by się wydaje, że już jest jakby okej, ale wiesz, wystarczy, że w twoim życiu pojawi się jakikolwiek mały element, wiesz, takiej niepewności, nerwów, stresów i automatycznie cię paraliżuje, więc wiesz, to jest cały proces. Tak samo jak byłeś w tym procesie, gdzie ktoś cię tak po prostu zawładnął, wychodzenie z tego wszystkiego jest też ogromnym procesem. Ale jeżeli mogę tutaj komuś powiedzieć szczerze, ten moment, kiedy wiesz, że już jakby i twoje ciało, i twój organizm, i ty czujesz się bezpiecznie, no jest fantastyczny. I wiesz, jeszcze zależy od człowieka, ale ja no nie wiem, czy mogę brzydko powiedzieć, ale do pewnych takich przyjaciół mówię, wiesz co, to teraz ja rozpierdolę system. Bo tak mocno wierzę, że ja mogę, że ja chcę mieć inne życie i wiesz, i w pewnym momencie się budzisz i mówisz, ty, no fajnie jest, nie? Wiesz, no nikt na ciebie nie krzyczy, nikt tobą nie manipuluje, nikt nie wprowadza tej takiej, wiesz, atmosfery nerwowej, że ty drżysz po prostu cały, że ty nie za każdego swojego kroku w życiu musisz się komuś tłumaczyć, że ty mimo tego, że nie masz tego czy tego, to masz ten spokój. Ja z perspektywy czasu widzę, że ten święty spokój jest najważniejszy. Naprawdę. Nie jest istotne, jakim samochodem jeździsz. Jeżeli masz tylko dach nad głową, 4 kąty, wiesz, materac. Ja przerabiałam też swoje, wiesz, tematy różne. Jeżeli masz ten materac na podłodze, 4 ściany i wiesz, że jesteś bezpieczny, to jest najpiękniejsze uczucie. To jest warte wszystkiego. Co było takim ostatnim krokiem, żeby osiągnąć ten stan, w którym jesteś teraz? Ten stan tego spokoju. Całkowite wyniesienie się, odizolowanie się od środowiska, nie tylko od osoby, od środowiska, bo to Czyli zmiana całościowo. całościowo. I to jest moja rada i rada chyba wszystkich psychologów, jeżeli nie odetniesz się całkowicie, czyli totalne ograniczenie kontaktu, zablokowanie wszystkich numerów, odcięcie się całkowicie od środowiska, zmiana miejsca zamieszkania. Szczerze to wiesz co, zaprzestanie też mieć takich skrupułów do tego, żeby wspominać jeszcze to wszystko, wiesz, nawet jak masz te pamiątki i wydaje ci się, że może sobie tam jeszcze powspominasz, że może tam rzeczywiście, wiesz, w serduszku coś jeszcze twoim jest. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Szkoda czasu. Wiesz, ja w ogóle w mojej książce, co zaczęłam pisać, troszeczkę zaczynam od końca. I wiesz, my tak strasznie zapominamy, że życie jest kruche i nie wiesz, co będzie jutro. I wydaje mi się, że jeżeli każdego dnia zaczynasz się zastanawiać, że tyle dzieje się różnych rzeczy i nie wiesz tak naprawdę, co ci przyniesie jutrzejszy dzień, szkoda czasu. Szkoda czasu na ludzi, którzy nie mają do ciebie szacunku. Szkoda czasu na, wiesz, walkę. To jest wieczna walka. Zawalcz o siebie. Naprawdę. A ja dalej w to wierzę, że życie przyniesie ci dobrych ludzi na twojej drodze, że swoją ciężką pracą możesz zrealizować swoje plany, swoje marzenia i wtedy na tej drodze oczywiście będą dalej będą pewne schematy, które cię będą dotykać, dalej będą te triggery, z którymi ty walczysz. Ale masz jakby lepsze zrozumienie już tego, nie? Ale rozumiesz i wydaje mi się, że osoby, które zwalczyły tego typu związek, relacje, są naprawdę mega silnymi już teraz osobnikami, i powinny iść wiesz, o walkę, o swoje, o te marzenia i wierzyć w to, że na tej swojej drodze, mimo tych wszystkich jeszcze, wiesz, niekomfortowych sytuacji, które na pewno będą, spotkają ludzi też dobrych. Ja, wiesz, w ostatnim czasie spotykam tyle serdecznych ludzi na swojej drodze. Ci ludzie, wiesz, naprawdę widzą w tobie dobrego człowieka i są takie osoby, które chcą naprawdę pomóc, które, wiesz, nie wymagają nic w zamian, nie chcą żadnej wdzięczności, tylko trzeba się po prostu, wiesz, przełamać
i wierzyć w to. Co było takim małym, ale można powiedzieć, że najważniejszym krokiem, który ci jakby potwierdził to, że idziesz w dobrą stronę? Wiesz co, chyba jednak cały czas ta wiara. Wiara w siebie i wiesz, te efekty. Że jeżeli zaplanowałam sobie pewien projekt i on doszedł do skutku, to wiesz, ja taką fajkę po prostu, wiesz, w notesie, gdzie jest zapisane wszystkie moje duże, małe, średnie marzenia, ja odznaczam i mówię, zobacz, dałaś radę. Chciałaś zmian, zmieniłaś. Chciałaś nowego życia, masz. Miałaś zaplanowany projekt, zobacz, dałaś radę, fajeczka. To są takie, wiesz, elementy, gdzie ci pokazuje, że warto. To chyba to, wiesz, że jeżeli spełniasz i realizujesz te swoje kroki i ci się to udaje, mimo że ktoś ci wmawiał przez tyle czasu, że ci się nie to uda. Masz od razu jakiś feedback, że coś się zmienia i to cię też nakręca, I się żeby nakręcasz. iść dalej. I się nakręcasz dalej i wiesz, że możesz i wiesz, że jesteś tego warty. No, chyba tak. Pamiętasz ten pierwszy dzień, który tak zaczynałaś już w cudzysłowie na nowo po Pamiętam. tej zmianie? Pamiętam. No, pierwsze dni były bardzo ciężkie, bo tak naprawdę pierwsze dni i tygodnie to ja praktycznie przespałam. Przespałam, bo mój organizm nie był w stanie w ogóle funkcjonować. Ja miałam tak nagromadzony stres związany z ostatnimi sytuacjami, które miały miejsce, które gdzieś tam po prostu przypieczętowały tą kropkę nad i, a to były już ekstremalne sytuacje, że mój organizm był tak wycieńczony, że ja tylko byłam w stanie wstać i iść do pracy z przymusu, chociaż miałam sytuacji kilka, że potrafiłam w trakcie dnia po prostu wrócić do domu i twierdząc, że się położę na kwadrans, przespać 2 godziny, no to w pierwszym okresie leczenia się z tego, po tym jakby, wiesz, kroku, który już postanowiłam sobie zrobić i że dopięłam swego, ja praktycznie tylko spałam i funkcjonowałam, jadłam jak było potrzeba i to było tyle. Więc mój organizm, wiesz, gdzieś musiał kompletnie się zreperować. Ja w ogóle pierwszy raz byłam w takim stanie. Może to już był jakiś stan depresyjny, natomiast to było to, co ja pamiętam. Ja praktycznie tylko spałam. W związku z tym, że nie miałam przespanych wiele nocy, wiesz, wcześniej i dostawałam dosyć mocne, silne leki na sen i na uspokojenie, no to tak, I to sen. po tym okresie jakby sama zregenerowałaś się, czy potrzebowałaś jeszcze jakichś innych, nie wiem, metod? Wiesz co, mi na przykład co jeszcze bardzo pomogło, oczywiście zawsze ludzie z boku, tak, sen, A miałaś regeneracja. kogoś przez cały ten etap, żeby z kimś Tak. porozmawiać, jakieś wsparcie? Tak, tak. Oprócz tego, że musiałam mieć wsparcie już psychologa, to miałam bardzo... No mówię, tu znowu nawiążę do mojej rodziny. Moja rodzina naprawdę w tych momentach okazała się zbawienna i bardzo się cieszę, że mam takich ludzi. Ja sobie zdaję sprawę, że osoby, które próbują z czegoś takiego wyjść i nie mają swoich bliskich, czy ktoś już nie żyje, czy nie mają dobrych relacji z rodziną, czy po prostu są rodzice czy rodzeństwo, z którymi się nie da w jakiś sposób o takich ciężkich sprawach rozmawiać, to tak, rodzina. Rodzina przede wszystkim i przyjaciele, którzy cię znają z dawnych lat, którzy dalej w ciebie wierzą, którzy widzą twój potencjał, którzy naprawdę są w stanie skoczyć, wiesz, za ciebie w ogień. Więc przede wszystkim dobrzy ludzie dookoła. Mimo to dalej te finanse, będę do tego nawiązywać, bo uważam, że w dzisiejszych czasach niestety, kim my jesteśmy bez pieniędzy? Nie da się. Nie da się funkcjonować, jeżeli nie masz dochodów, nie masz finansów i zaniedbujesz tą sferę. Musisz je po prostu mieć. Tak, wiesz co, dużo też spacerów. Co mi, wiesz, pomogło bardzo? Ja się odcięłam, ja ogólnie jestem osobą, która nie ogląda telewizji. Ja mogę chyba już powiedzieć, 1,5 roku nie włączyłam telewizora. Nie jest mi to potrzebne. Nie wiem, dla niektórych to może jest bardzo egoistyczne. Ja nie potrzebuję, wiesz, wszystkich tych informacji, wiadomości i nie interesuje mnie, wiesz, polityka i interesuje mnie moje życie. Dla niektórych to egoizm, dla mnie to po prostu, wiesz, moja strefa i pomogła mi cisza. Ja potrafiłam przez miesiąc nie włączyć muzyki, nie włączyć, wiesz, jakiegoś radia, telewizora, żadnych hałasów, żadnych szumów. Po prostu totalna cisza. Wyciszenie się całkowicie. Wiesz,
przez lata tego, jak ktoś nad tobą cały czas, wiesz, zawładnął i gdzieś były te, wiesz, krzyki, wrzaski, afery, awantury, totalna cisza, spacery wśród natury, bliscy ludzie, taniec. Tak. Wiesz, zaczęłam stwierdzać, że brakuje mi takiej też żeńskiej energii. I to było moje zawsze marzenie, żeby tańczyć. Ja zresztą, wiesz, w wieku młodzieńczym i dziecięcym i w grupach dziecięcych takich, wiesz, tańczyłam. I jakoś byłam, wiesz, później miałam taki epizod, że byłam liderką w Resowia Rzeszów, wiesz, i w liceum. I zawsze jakieś takie, wiesz, lubiałam ruch, lubiałam tańczyć w ogóle. Później jakiś tam okres imprezowy, wiesz, w trakcie studiów i tak dalej. Taniec, ja wróciłam do tańca. Ja się, wiesz, znalazłam wśród cudownych kobiet. I moja instruktorka również miała bardzo ciężkie przejścia w życiu, o czym kiedyś po prostu sobie porozmawiałyśmy i zainspirowała mnie, że po tej kobiecie kompletnie nie było tego widać i samo to, jak wiesz, muzyka, ruch, ta energia, wiesz, uczysz się swojej kobiecości i zaczynasz widzieć, że ty możesz być tą kobietą, którą sobie po prostu spisałaś, czy mężczyzną, tak, który sobie tam sporządziłeś na tym planie swojej wizji, zaczynasz się stawać, bardzo cię pcha to do przodu. No, to są takie elementy. Oczywiście no, musiała być jakaś regulacja odżywiania, bo ja miałam takie tygodnie, że na przykład potrafiłam kompletnie nic nie jeść. Więc wiesz, zadbanie o tą strefę spokoju, odcięcie się, odizolowanie się od wszystkiego, co dla ciebie jest szkodliwe i od wszystkiego, co ci przypomina o tych elementach, które ci najbardziej w życiu skrzywdziły. To jest podstawa. Dużo tego, ale Jest dużo. warto jednak... Ja, wiesz co, ja mogłabym... Może też jakąś taką listę trzeba sobie zrobić elementów, które warto wyeliminować ze swojego życia, nie? Tak, wiesz, jeszcze jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz wtrącić, teraz tak myślę z perspektywy jeszcze w ostatnim tym etapie, wiesz, wychodzenia z tego, to były te wszystkie źródła naukowe. Ja praktycznie każdego wieczoru, jeszcze przed tym momentem, wiesz, ostatniego kroku, ja praktycznie każdego wieczoru i w każdej wolnej chwili słuchałam wszystkich możliwych podcastów. W jednym palcu mam wszystkie, wiesz, zachowania narcystyczne, toksyczne, wiesz, zachowania osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu, przemocy. I ja musiałam zrozumieć od strony naukowej, o co chodzi, jak to działa, jak się będziesz czuł, jak z tego wyjść, jakie są rady ludzi, którzy, wiesz, mają już doświadczenie w tym temacie. Opracowałam temat po prostu, wiesz, w ciągu ostatnich 2 lat do perfekcji. Do perfekcji, więc wydaje mi się, że tak. Wiesz, zrozumienie tematu. Po prostu zrozumienie dogłębnie tematu, o co chodzi i jak to działa. I jakie będą, ktoś cię uprzedza w tych, wiesz, materiałach, jakie będziesz mieć fazy, jakie będziesz mieć etapy, jakie będziesz mieć zjazdy, jakie będziesz mieć problemy. Bo wcześniej skąd człowiek miał wiedzieć, że jeszcze będzie odpowiedzialny za czyny innych ludzi? A jednak tak. Co będzie się działo z twoim organizmem? Więc wiesz, zrozumienie tematu. Tak w skrócie. Tak, to bardzo istotna sprawa. To po krótkiej przerwie jedziemy dalej. Super, wracamy. Dobrze, w ogóle tak. Skąd pomysł na modeling plus size? Wiesz co, od właściwie mojej koleżanki. Ona cię zaraziła jakby? Nie zaraziła, tylko zaproponowała mi. A nie, przepraszam, jeszcze wcześniej była taka sytuacja. Wiesz, ja zawsze lubiałam zdjęcia. I jakby czasami nawet na tych zdjęciach wydawało mi się, że jestem ładniejsza, wiesz, niż w rzeczywistości. I po prostu byłam fotogeniczna i nie boję się tego słowa użyć. Pierwsza była taka sytuacja, to jeszcze w Holandii, pewne tutaj dziewczyny otwierały sobie taki butik, wiesz, z odzieżą i ich pomysłem było też kierowanie do osób dla plus size i potrzebowały modelki. Ja się zgłosiłam, one mnie wybrały, więc robiłyśmy sobie zdjęcia, one to wrzucały w sieć. I tak to się też zaczęło. Następnie moja druga bardzo serdeczna przyjaciółka, którą pozdrawiam, zaproponowała mi, słuchaj, no wiesz, ja współpracuję z polskimi markami, może zechciałabyś też również ze mną współpracować jako taki, wiesz,
influencer, będziesz dostawała bieliznę, będziemy robić zdjęcia, pojedziesz ze mną czasami na jakieś takie po prostu, wiesz, wydarzenia, eventy, gdzie będziesz się mogła pokazać, przymierzyć dla klientów. I później rzeczywiście fajnie nam ta współpraca wychodziła. Ja dla niej robiłam te zdjęcia, mianowała mi swoim ambasadorem tych mark, tak więc do tej pory razem współpracujemy. A w międzyczasie ja po prostu starałam się, wiesz, rozbudowywać swoją stronę najpierw na Facebooku, później na Instagramie i tak sobie właśnie działać. Ostatnio też miałam bardzo fajną już z takim holenderskim fotografem. Zresztą tych propozycji, wiesz, tutaj współprac było dosyć sporo. No ale przez perspektywę tego, że czułam się nikim przez długi czas, zaprzestałam. I gdzieś teraz jest po prostu ten moment, że wiesz, że stwierdziłam tak, póki jeszcze jestem, wiesz, w tym wieku, że jeszcze można. Chociaż chciałabym tutaj nakreślić, że to nie chodzi o to, że czy ty jesteś ładna, czy ty jesteś brzydka. Jeżeli, wiesz, to jest coś, co cię nie krępuje, jeżeli cię zdjęcia nie krępują, jeżeli jesteś człowiekiem otwartym, jeżeli ktoś ci z boku też powie, tak, dany fotograf, czy wiesz, jakiś tam team, że fajne te zdjęcia, czy stylistka jakaś, że dobrze wyszłaś na tym zdjęciu, trzeba w to też wierzyć, bo wiesz, my widzimy siebie trochę przez inny obraz i dziewczyny zwłaszcza są bardzo krytyczne w stosunku do siebie, do swoich figur, do swojego, wiesz, wizerunku i nie podoba mi się na zdjęciach. No tak, ty możesz sobie siebie nie akceptujesz tam na tym zdjęciu, ale spojrzy na to osoba z boku i wiesz, widzi to inaczej. Ja miałam też taką fajną propozycję od holenderskiego tutaj dosyć znanego fotografa. On jest bodaj, że jest jeden z 5, który pracuje na, wiesz, starej maszynie lat 50. w ogóle. Też tutaj w Rotterdamie raz w roku Hout Fotografii Rotterdam wystawia swoje prace i wiesz, to jest super sprawa, było świetne doświadczenie, bo wiesz, on z tą czarną peleryną, stary sprzęt, wiesz, tylko jedno ujęcie i to był taki pstryk, że wiesz, ja już miałam światło na cały dzień w oczach, więc wiesz, tych propozycji było sporo. Ja, wiesz, tak obiektywnie patrząc na te swoje zdjęcia stwierdziłam, tak, fajnie. Fajnie to wygląda, fajną to stronę idzie, to jest coś, co ja lubię. Bardzo często ludzie mnie się pytają, czy ja mam stres, wiesz, czy ja się denerwuję. Ja się relaksuję, dla mnie to jest po prostu, wiesz, fan, ja to uwielbiam. A jak znajomi, rodzina reagowali na zdjęcia w bieliźnie? Wiesz co, raczej pozytywnie. Wcześniej rzeczywiście na początku też o tym dużo myślałam, czy to nie będzie jakieś takie krępujące. Przyznam szczerze, że przestałam się też tym przejmować, więc stwierdziłam, że to jest moje życie, ja jestem dorosłą kobietą. Z drugiej strony to samo, jakbyś kostium założyła kąpielowy i poszła na plażę. Tak, nie? tylko że wiesz, zastanawiałam się, jaki będzie... Czasami jedynym moim dylematem było zastanawianie się, jaki będzie odbiór moich zdjęć, wiesz, jako kobiety pełnej, tak? Bo inaczej się odbiera zdjęcie naprawdę zgrabnych, szczupłych dziewczyn, kiedy te biusty nie są duże, kiedy te zdjęcia nie są takie, wiesz, jakieś może sensualne czy erotyczne, czy one są bardziej poubierane, zakryte, a jednak tutaj prezentowaniem, wiesz, no bielizny, no kojarzy się jednak, wiesz, no... Głównym odbiorcą i przekaz jest taki, żeby ta bielizna i ten pomysł szedł do ludzi, którzy rzeczywiście chcą ten produkt zakupić, tak? Gdzie rzeczywiście te kobiety mają i problematyczne, i duże biusty i żeby to się fajnie sprzedawało. Natomiast no nie ukrywajmy się, większa część oglądających zdjęcia bierze to pod kątem erotycznym i seksualnym, tak? Więc panowie tutaj Dużo czasami... miałaś takich wiadomości, propozycji jakichś dziwnych od nieznanych mężczyzn? Tak, dużo. Dużo poprzez agencje rozrywkowe, że tak nazwijmy to, tutaj nawet z Amsterdamu, przez fetyszystów stóp, poprzez panów, gdzie wymieniali się zdjęciami, chociaż kompletnie nie byli o to proszeni, poprzez nawet kolegów, którzy z perspektywy tego, że widzieli, że gdzieś odsłona moja jest taka, a znali mnie na przykład gdzieś ze sal treningowych, no to różnego rodzaju propozycje spotykania się, czy na kawę, czy na drinka i
i tak dalej. Do bezczelnych komentarzy, nawet moich koleżanek jakichś z dawnych lat, że wiesz, że przesada, że co tu pokazywać, że wiesz, no ale nawet i tak mało, wiesz. Raczej na szczęście się spotykam z pozytywnym odbiorem. Nie jestem osobą, która to oczywiście bardzo bierze do siebie, bo chyba to się bierze też z dużego dystansu, wiesz? Ja jakby mam lustro i mam świadomość, wiesz, ile kilogramów mam na wadze i wiesz, najlepsze to jest to, że wcale mi to w żaden sposób nie przeszkadza, jeżeli chodzi o tą funkcję, bo w życiu prywatnym tak, ja cały czas ćwiczę, ja zdrowo się odżywiam, ja bardzo dbam o siebie, natomiast z perspektywy tutaj robienia zdjęć te elementy kompletnie mi nie przeszkadzają i wiesz, i tu bym jeszcze nawiązała do moich lat młodości, bo ja zawsze miałam duży biust, tutaj jak będzie to oglądał ktoś z mojego gimnazjum, ja miałam ksywę Pamela, więc wiesz, tutaj miałam swoich fanów, wiesz, i na początku to był ten etap dorastania, gdzie zaczęło ci to przeszkadzać, bo mówisz, no dlaczego dziewczyny inne na przykład nie mają takiego rozmiaru, ty masz, ale później stwierdziłam, że nie można się bać wykorzystywać tego, co może być twoim atutem. I się okazało, że wiesz, jest duża grupa ludzi i odbiorców, którzy potrzebują i jest ogromne zapotrzebowanie na to, żeby prezentować bieliznę czy modę również dla kobiet, które niekoniecznie są szczupłe, tak? No umówmy się, kobieta ma swoje cykle, rodzi dzieci, prawda, karmi piersią, czy jest po ciąży, czy no niestety hormony, czy choroby i tak dalej. Każdy nosi bieliznę. Więc powinniśmy troszeczkę tutaj odstąpić od tych tylko instagramowych, wiesz, pięknych, wyrzeźbionych kobiet po 10 operacjach plastycznych, które są po prostu, wiesz, wyidealizowane przez ten taki, wiesz, współczesny teraz obraz kobiety. No bądźmy ludźmi, tak? Więc ja stwierdziłam, że jest zapotrzebowanie na to. Odbiór generalnie w 90% jest bardzo pozytywny. Ja mam ogromny dystans do siebie i wiesz, było dużo takich zdjęć, które mi się kompletnie nie podobały i dalej zawsze jest o tym rozmowa, że jestem proszona o udostępnienie zdjęcia, które ja bym kompletnie nigdy nie dodała, ale stwierdzam, że ja jestem ja i mam też swoje różne odsłony i akceptuję siebie, mam do siebie dystans, więc okej, w porządku. I wiesz, i zaakceptowanie też siebie, że jeżeli ty w ciągu jednego dnia, wiesz, musisz zaprezentować też bieliznę osobie, która chce do swojego sklepu zakupić na przykład 200 sztuk. No i wiesz, i nie każda bielizna ci pasuje ładnie i nie w każdej wyglądasz fajnie i wcale może nie masz wcale fajnego dnia. To jest jakaś część twojej pracy i najważniejsze jest to, żeby się po prostu zaakceptować, ale też podchodzić trochę do tego wszystkiego z dystansem, wiesz? Bo ludzie może chcą cały czas, wiesz, widzieć tylko twoją tą najlepszą stronę, ale ja nie mam z tym problemu, żeby wiesz, wyjść z psem w dresach bez makijażu, ale ja nadal jestem ja. I musimy akceptować to, że jesteśmy ludźmi. I wiesz, raz masz dobry dzień, kiedy wiesz, wyglądasz super, czujesz się atrakcyjnie, wiesz, twoje hormony, wszystko, masz fajny makijaż, masz fajny, wiesz, ciuch na sobie i twoja energia i twój spokój wewnętrzny prowadzi cię, wiesz, w tym takim flow i czujesz się po prostu, wiesz, jak gwiazda, ale są momenty niestety takie, kiedy czujesz się beznadziejnie, coś ci w życiu nie idzie i chodzisz czy zareczany, czy po prostu z jakimś po prostu złym dniem, ale to ty jesteś nadal ty. I wiesz, no praca jest praca, zdjęcia to są zdjęcia, wiesz, zdjęcia są o tyle fajne, że możesz być kimś innym na nich. Możesz zrobić makijaż, możesz mieć swój projekt, możesz się fajnie przebrać, tak? Przebrać, nie mówię ubrać, przebrać, więc tak naprawdę na zdjęciach możesz być każdą osobą, którą chcesz. Ale jest to fajna sprawa, jest to fajna też zabawa i mam nadzieję, że to mnie kiedyś też poprowadzi do jakichś, wiesz, takich zarobkowych, wiesz, finansowych wynagrodzeń, wiesz, w tej kwestii, bo dużą pracę, dużą energię włożyłam, żeby to mocno rozwinąć. Do tej pory inwestuję sporo, natomiast mam nadzieję i ostatnio też były takie rozmowy o tym, żeby jednak z tego już, wiesz, były jakieś pieniążki i pomogły mi, wiesz, też się za to utrzymywać. A jak twoim zdaniem, no bo wiesz, jest ten taki wizerunek dziewczyn z Instagrama, który każdy oczywiście zna. Jak twoim zdaniem takie dziewczyny plus size, które
chciałyby może spróbować świata modelingu, chciałyby zapozować do zdjęć, ale z jednej strony tak, boją się, że w ogóle, wiesz, zostaną wyśmiane, zostaną ocenione, a już jak nawet do tej sesji dojdzie, to że opublikowanie tych zdjęć w internecie, no to w ogóle nie ma opcji, bo wszyscy je tam, wiesz, zjedzą i hejt cię posypie. Jeżeli się boisz, że zostaniesz wyśmiany, jeżeli się boisz hejtu, no to nie jest dla ciebie. Bo ty tego się nie możesz bać. Ty musisz wiedzieć, że to będzie. Prędzej czy później tak będzie, nie? Zawsze znajdzie się osoba, która w jakikolwiek sposób będzie ci chciała dopiec. I to będzie albo ktoś bardzo zakompleksiony, albo ktoś bardzo zazdrosny, albo osoba, która poczuje w tobie konkurencję, albo po prostu cię jawnie nienawidzi z jakichś tam swoich powodów. Osoba, która chce w ten sposób pracować, zarabiać, czy hobbystycznie się rozwijać, musi zaakceptować, że hejt w internecie jest na porządku dziennym. Ludzie zawistni są wszędzie. I jeżeli ty boisz się i w życiu, i na zdjęciach oceny i opinii ludzi, no to wybacz, najpierw przepracuj to ze sobą, bo mnie to kompletnie nie rusza. Wiesz, ja bardzo szanuję krytykę i jeżeli ja rozmawiam z jakimś, wiesz, fachowcem, czy fotografem, czy kimkolwiek, kto mógłby mnie fajnie naprowadzić, to ja jego radę cenię i słucham. Ale dla mnie rada, czy komentarz, opinia osób, które nie są w miejscu, gdzie ja chcę być, jest Bezwartościowa. Kompletnie nieistotna. A jeżeli ty w środku tutaj masz poczucie jeszcze jakichś takich kompleksów i tego lęku, oceny, opinii, no to przepracuj wpierw to ze sobą, a później startuj. No bo niestety, wiesz, ja ostatnio też miałam pewne różne sytuacje i ten świat jest brutalny. Ja nie jestem, wiesz, jeszcze na tym etapie, wiesz, takich ogromnych marek, natomiast miałam pewne ostatnio rozmowy i muszę przyznać, że ten świat rządzi się swoimi prawami, jest brutalny, bardzo często liczą się kontakty, bardzo często się liczą sprawy prywatne poza obiektywem, więc co ja sobie cenię, to po pierwsze szczerość w jakichś współpracach. Ja wiem, kim jestem, ja wiem, jakie mam swoje wewnętrzne zasady, mam dystans do siebie, mam pewność siebie, chociaż nad nią cały czas pracuję, bo to jest dalej proces tej odbudowy siebie i są momenty, w której gdzieś ona jest troszeczkę zatracona, natomiast musisz mieć, wiesz, ten korum, ty musisz wiedzieć, kim jesteś. Jeżeli to wiesz i jeżeli wiesz, że to jest coś dla ciebie i masz na tyle silny charakter, żeby wejść w ten świat, idź. Ale nie możesz myśleć, co myślą o tobie inni. Ty musisz wiedzieć, kim jesteś i ty musisz myśleć cały czas, że dasz radę i ty musisz myśleć pozytywnie o sobie. Dokładnie, bo pojawi się sytuacja, podejrzewam, tak po pierwszej takiej sesji zdjęciowej i będzie krok wstecz, nie? Tak, więc w ogóle się nie powinien, wiesz, ta taka osoba czy taka kobieta nie powinna się zrażać. Wiesz, i tu jeszcze bym chciała też chyba nawiązać, że my w dzisiejszych czasach naprawdę bardzo kobiety, tu też nawiążę znowu do kobiet, porównują się do tych, wiesz, instagramowych piękności. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach, jeżeli ma się pieniądze, a kobiety naprawdę potrafią zrezygnować z wielu rzeczy na poczet tego, żeby być pięknym. Możesz być pięknym, możesz się zrobić, możesz sobie zrobić piersi, możesz sobie powiększyć pośladki, możesz mieć, wiesz, mały, zgrabny nosek i tak dalej. To wszystko jest do zrobienia. Ja jestem ostatnio po bardzo ciekawej rozmowie z kimś, kto organizuje bardzo, nie będę tutaj wymieniała żadnych nazw, bardzo duże eventy w Holandii, wszystkie w dziedzinach fashion i tak dalej. I ta osoba pracuje jako po prostu, analizuje, kto się nadaje, kto się nie nadaje. I padły słowa, o czym też nagrałam właśnie jeden taki swój odcinek na Instagramie i padły słowa, że piękno w dzisiejszych czasach i w ogóle piękno w tej branży to jest na porządku dziennym. Ta osoba zobaczyła tysiące pięknych kobiet i sam stwierdził, że największe piękno wychodzi z zewnątrz, z wewnątrz. I jeżeli ty tego piękna wewnątrz nie posiadasz, to ci nie pomoże nawet to zewnętrzne.
Bo teraz co się dzieje w tym całym procesie, wiesz, tej generacji i tego Instagrama, te kobiety są piękne na zewnątrz, wiadomo, tam mają dużo fanów, mają dużo tych polubień, serduszek i tak dalej, tylko że bardzo często z tymi osobami nie do końca jest o czym rozmawiać. Tam nie ma rozwoju osobistego, tam nie ma wiedzy, tam nie ma intelektu. Nie mówię o wszystkich, żeby tutaj nie było, że kogoś obrażam, absolutnie nie. Znam bardzo dużą liczbę kobiet przepięknych, inteligentnych, kreatywnych, ambitnych, super i tak dalej, trzymam kciuki. Natomiast uważam, że oprócz tego, że dbamy o swoją tą strefę, wiesz, urody i zewnętrznego piękna, budujmy też w sobie cały czas to piękno wewnętrzne, wiesz. Rozwijajmy się, wiesz, no uczmy się tych języków, wiesz, nie bójmy się życia, bądźmy kreatywni, spełniajmy, realizujmy swoje plany, ambicje, wiesz. Ja nie mówię, no nie każdy jest fanem czytania książek, natomiast no, są podcasty, które możesz w międzyczasie, wiesz, słuchać. Rozwój duchowy, wiesz, energia, drugi człowiek. No nie Rozmowa. Nie? Rozmowa. Tylko, że nie przez telefon na WhatsAppie, tylko Rozmowa, cztery oczy. tak. I jeżeli, wiesz, te dwa elementy idą w parze, to wydaje mi się, że to jest coś najpiękniejszego. I to razem buduje prawdziwe kobiece piękno. Skąd u ciebie takie silne zainteresowanie psychologią, takimi relacjami międzyludzkimi? Wiesz co, chyba od zawsze. Z tego względu, że ja zawsze byłam taka bardzo otwarta i sympatyczna, nigdy się nie bałam ludzi. Z wieloma ludźmi rozmawiałam wcześniej, jak byłam i młodym człowiekiem, i na studiach. Dużo moich przyjaciół, ogromna liczba moich przyjaciół zawsze się zwierzała, wiesz, ze swoich problemów, wiesz, złamane serca, te wszystkie jakieś takie momenty dojrzewania. No głównie, no nie oszukujmy się, że głównie życie też, wiesz, buduje się na relacjach międzyludzkich, wiesz, różnego rodzaju problemy w domach. Ci ludzie zawsze przychodzili do mnie i jakoś chyba swoim słowem zawsze potrafiłam ich wesprzeć, mimo że bardzo wiele jeszcze nie rozumiałam jako młoda też osoba. Zawsze mnie to interesowało, wiesz, ja zawsze lubiałam tutaj takie aspekty nawet głębsze, bo ja bardzo też się wczytywałam, wiesz, w wszystkie tutaj sprawy takie różne kryminalne, zahaczałam zawsze o kryminologię, też pracę licencjacką tylko pisałam, wiesz, na bazie prawa karnego i w ogóle procesach tutaj o przestępczości, wiesz, zorganizowanej w Europie. Więc wiesz, ja gdzieś byłam takim, wiesz, poszukiwaczem, badaczem, dlaczego, a czemu się to tak wydarzyło, a skąd się mogła wziąć taka cecha u danej osoby. I do tej pory wydaje mi się, że to lubię i chciałabym w tym kierunku iść. A lubię w ogóle, wiesz, patrzeć na człowieka oczy i z tych oczu czytać. Nawet się nie musi niego odzywać. Lubię też ludzi wspierać, wiesz, chyba chciałabym też dzielić tą swoją pozytywną energią, mimo tych wszystkich złych przygód i przejść. No właśnie dzięki temu Tak? możesz pokazać ludziom swoją drogę, swoje doświadczenia. Okej, w ten sposób. Mhm. Tak, możemy też to tak odebrać, wiesz, że i dzięki temu i mimo wszystko ja nadal mam, wiesz, tą taką swoją moc i ja naprawdę wierzę w drugiego człowieka i każdy, kto mnie zna, dobrze wie, że ja nigdy nikomu nic nie zazdrościłam. I każda osoba, która w moim życiu się pojawiła, a która w jakikolwiek sposób się próbuje rozwinąć, obojętnie na jakiej płaszczyźnie, czy to, wiesz, biznesowej, czy to jest modeling, czy to są, wiesz, fotografia, obojętnie. Ja w tych ludzi wierzę, bo wierzę w siebie, ale wierzę też w nich. I wiesz, ja bardzo też widzę, że ludziom brakuje szczerych rozmów, wiesz. Nie każdy psycholog jest dobrym psychologiem, bo nie każdy psycholog też dobrze słucha, a my w dzisiejszych czasach chyba się nie słuchamy. I nie zatrzymujemy się i chyba nie patrzymy sobie w oczy. Umiejętność słuchania, mam wrażenie, że trochę się zatraciła w nas od momentu pojawienia właśnie wszystkich komunikatorów internetowych. Tak. No wiesz, no widzisz często sytuację, że siedzi rodzina w restauracji, oni, wiesz, każdy na telefonie. Sytuacja między rodzicami a młodzieżą, która ciężko, wiesz, zejść piętro niżej czy pokój obok, pisze do mamy o swoje prośby na telefonie. Łatwiej się komunikować młodzieżą na telefonie, ale no co się dziwić, my również korzystamy non-stop z tego telefonu. Ja się sama na tym łapię i sama z tym walczę, że nawet na tym spacerze wśród natury zostaw ten telefon. Naprawdę on ci nie jest do niczego potrzebny. Każdy, kto ma ochotę poczekać, odczekać, aż ja będę gotowa na odpowiedź czy na telefon, ja tego dokonam, odpiszę, oddzwonię. Natomiast no
to jest też, wiesz, moja jakaś walka, tak? Z perspektywy tego, że się robi wiele rzeczy w życiu, wiecznie ten telefon jest z tobą. Natomiast tak, my nie patrzymy sobie już w oczy i my nie rozmawiamy o swoich głębszych uczuciach. Rozmowy są bardzo płytkie i powierzchniowe, takie, wiesz, i ja uważam, że jednak... Jaka pogoda? A, no, dzisiaj tak, pada. A ja strasznie jestem, wiesz, z tych osób, które lubią, wiesz, jednak wejść Głębiej. w emocje danego człowieka i trochę, wiesz, zrozumienia i trochę współczucia. Ludziom tego potrzeba. Ja potrafię, wiesz, czasami być w jakichś takich miejscach. Kiedyś miałam taką sytuację gdzieś tam na basenie raz siedziałam po prostu w saunie i spojrzałam tylko na kobietę i ja już widziałam wszystko. Ja widziałam, co ona przeszła. Od słowa do słowa zaczęłyśmy rozmawiać. Usłyszałam taką historię, którą rzeczywiście się spodziewałam, a ona po prostu potrzebowała to wyrzucić. Wiesz, fajnie, że była na tym procesie już końcowym i życzę jej dużo serdeczności i ciepła. Natomiast tak, my nie patrzymy, nie słuchamy, nie widzimy drugiego człowieka, my gonimy, my biegniemy. No ja też się na tym łapię, też się próbuję nieraz wyhamować, natomiast zawsze jednak ten drugi człowiek był dla mnie istotny. Wiesz, ja też byłam zawsze takim łącznikiem pomiędzy moimi członkami rodziny i takim trochę, wiesz, mimo młodych lat takim trochę rodzinnym psychologiem, więc wiesz, jak jakieś tam dochodziły do spięć, konfliktów pomiędzy stronami, to ja zawsze byłam tym mediatorem. No ale widzisz, to i tak nie wystarczyło do tego, żeby poradzić sobie z pewnymi swoimi procesami, które też musiałam przejść, więc wydaje mi się, że wiesz, Czasami że... swoje własne takie rzeczy najtrudniej właśnie jest ogarnąć. Tak. Bo nie masz... Ciężko jest spojrzeć wtedy z perspektywy trzeciej osoby. Dokładnie tak. Więc wiesz, wydaje mi się, że im więcej my doświadczamy w życiu i życie nas doświadcza w bardzo nieraz brutalny sposób, tym bardziej stajemy się, wiesz, empatycznym człowiekiem, który naprawdę wiele sytuacji może zrozumieć. I musisz się znaleźć w danej sytuacji, żeby w 100% zrozumieć osobę, która o czymś opowiada tobie, tak? Bo samo pokiwanie głową i powiedzenie tak, no współczuję ci, to jest bardzo mało znaczące. Nic Ale to nie wydaje zmienia. mi się, że po prostu ludzie powinni ze sobą, wiesz, więcej rozmawiać i mam nadzieję, że i te pewne takie elementy, wiesz, które dodaję na Instagramie i mam nadzieję, że to się bardziej rozwinie. Staram się jak mogę, bo mam dosyć intensywne życie. I wiesz, i te elementy, które też będą, wiesz, w mojej książce, troszeczkę naprowadzą ludzi do tego, żeby się zatrzymać, wiesz. Dla kogo będzie książka i co jest jej głównym przesłaniem? Książka będzie dla wszystkich. Początkowo planuję, żeby była to książka w języku polskim, natomiast myślę o przetłumaczeniu na angielski. Książka będzie o życiu. To takie dosyć ogólne, wiem, Czyli natomiast taka uniwersalna, powiedzmy. będzie o życiu, natomiast bardzo będę chciała zacząć od końca. Od tego właśnie, o czym wspomniałam teraz, żeby się zatrzymać, żeby przeanalizować pewne swoje, wiesz, doświadczenia życiowe, żeby nie zapomnieć o tym, że my się rodzimy, ale my też umieramy i ty nigdy nie wiesz, kiedy jest jakby twój koniec. I oczywiście, wiesz, tutaj jakby temat jest rozległy, bo każdy może wierzyć w co chce i są ludzie, którzy oczywiście wierzą w drugie życie, trzecie życie. Nie wiem, niektórzy są psem, czy byli psem, to w nie wnikam. Ja jestem tu i teraz i chciałabym dać ludziom do zrozumienia, wiesz, po przeczytaniu tej książki, że mimo tej całej gonitwy, o której mówiliśmy, warto się zatrzymać, warto przeanalizować swoje życie, swoje zachowania, ludzi wokoło, i żeby nie zapomnieć tak naprawdę o tych, wiesz, wartościach, które teraz już zanikają, wiesz. Tak jak właśnie wspomniałam, drugi człowiek, chęć pomocy bardzo często, pewnego rodzaju zrozumienie, wiesz, drugiego człowieka. To, że czasami, wiesz co, no chwila dla nas się liczy, tak? My nie wspominamy później, wiesz, co, kto w czym był ubrany, jakim jeździł samochodem, do czego tak bardzo dużo ludzi teraz dąży. My wspominamy, jak my się czuliśmy przy danej osobie, jakie emocje ta osoba wywoływała w nas, wiesz. To jest priorytetowe. Relacje pomiędzy ludźmi, wiesz, już tutaj na pewno zahaczę wiesz, o relacje. Wspomnę o relacjach toksycznych, narcystycznych, tak? Wspomnę o tej wierze w siebie, więc bardzo dużo tematów, które dzisiaj poruszyliśmy, na pewno też znajdą się w książce. I będę chciała również tam zostawić pewne puste strony na własne swoje, wiesz, przemyślenia. Taka forma notatnika, która macie naprowadzić, co
myślisz w danym momencie po przeczytaniu danego rozdziału, nad czym musisz popracować. I osobiste przemyślenia. Swoje osobiste przemyślenia, do których możesz wrócić, kiedy wprowadzisz pewne zmiany w swoim życiu i porównać, czy to już jest troszeczkę, czy jesteś na innym miejscu, czy jesteś w tym procesie, co chciałeś zmienić. Tak samo to porównanie kobietą, którą jesteś teraz, a jaką na przykład się chcesz stać, czy jakim chcesz się stać mężczyzną, co jest twoim priorytetem. Więc wiesz, ogólnie książka bardzo poruszająca bardzo dużo wątków, ale generalnie mająca na celu, wiesz, wyciągnięcie takich konkretnych wniosków, wiesz, takiego zatrzymania się, przemyślenia. Mnie ostatnio w życiu dotknęło bardzo dużo sytuacji, w których ludzie tracili wszystko w ciągu ułamka sekundy. U moich rodziców też był przeogromny pożar ostatnio w miejscu, gdzie mieszkają. I wiesz, i byli tam ludzie, którzy potracili w ciągu, wiesz, paru minut wszystko i zastanawiasz się, czy ta gonitwa za tymi rzeczami materialnymi jest naprawdę tak bardzo istotna. I gdzie jest ten człowiek, wiesz? Gdzie jesteśmy my? Co my chcemy od życia, kim my jesteśmy, jakimi byśmy się chcieli stać ludźmi, jakim chcemy być człowiekiem dla drugiego człowieka, jakich chcemy mieć ludzi w swoim życiu. Więc wiesz, tematów dosyć sporo, ale ogólna wizja jest taka, żeby ludzie się troszeczkę zatrzymali. No, przemyśleli swoje życie, zostawili tą gonitwę, wiesz, czasami nawet wrócili i chciałabym, żeby ludziom przypomnieć o tych wartościach, które wcześniej nam były wpajane, wiesz. Kto teraz rozmawia o takiej... Ja znam dalej dużą część ludzi bardzo romantycznych, którzy, wiesz, wierzą w tą prawdziwą miłość. No ale jak dużo ludzi teraz rozmawia o prawdziwej miłości i dalej w to wierzą? Tak w 100%. Bardzo mało. Każdy myśli, że to jest jakaś inwestycja, że to jest jakieś, wiesz... Teraz liczy się życie instant, czyli najlepiej, żeby, wiesz, Tak. jutro poznajesz, pojutrze Wygoda. już małżeństwo i w ogóle... Wiesz, wygoda się ludziom liczy. Każdy myśli tylko o sobie i żyjemy w takiej, wiesz, epoce egoizmu i każdy chce żyć wygodnie, szybko, luksusowo, tu i teraz, zapominając, wiesz, o drugim człowieku, zmieniając partnerów bardzo szybko, no bo jeżeli jedna osoba ci nie pasuje, to po co rozwiązywać problemy, które są wewnątrz relacji, skoro można tak szybko zastąpić, wiesz, kimś innym, wchodząc na różnego rodzaju aplikacje randkowe. Więc tak, chciałabym trochę nawiązać, wiesz, do pewnych wartości i chyba chciałabym też powiedzieć o tym, że i to też troszeczkę nawiązanie jest do naszej polskiej mentalności, że my strasznie, wiesz, przeżywamy moment, kiedy ktoś odchodzi. I wtedy jest drama. I ja zawsze tak sobie myślę, no może to też takie moje trochę, wiesz, brutalny punkt widzenia, natomiast ja się tak zastanawiam, a kiedy ostatnio do tej osoby, która umarła, przyszłaś z kwiatami, zadzwoniłeś, co u ciebie, zainteresowałeś się, czy ta osoba tak naprawdę, wiesz, jak się czuje, jakie ma emocje, co się z nią dzieje. Nie tak, wiesz, powierzchownie, czy fajnie idzie budowa domu, tylko ogólnie, co ta osoba czuje. Kiedy ostatnio, wiesz, nie wiem, zainteresowałeś się, jak się czuje na przykład twoja starsza mama czy tata. Czy oni może naprawdę nie potrzebują ciebie jako człowieka obok, tak? Dużo takich, wiesz, wątków, ale wydaje mi się, że mówię, no troszeczkę takich nawołujących do tych wartości wcześniej, wiesz, które już zanikają. Książka się będzie nazywać C'est la vie, tak z francuskiego. I mówię, zacznę trochę od końca, wiesz, zacznę jednak o tych wątkach śmierci i troszeczkę zacznę tak brutalnie po to właśnie, żeby wstrząsnąć, wiesz, tymi odbiorcami. Książka jest już gotowa, czy jeszcze ją Nie, jest piszesz? w procesie. Okay. Jest w procesie. Mam pewne, wiesz, projekty, które jeszcze, zdjęcie jakby na tylnią okładkę już jest zrealizowane. Wczoraj były rozmowy na przednią część, więc to jeszcze będzie proces na pewno, bo z perspektywy swoich jakby innych projektów mam dużo innych zajęć, natomiast wiem, co chcę i wiem, że to zrealizuję, więc mam nadzieję, że za jakiś czas na pewno się pojawi. Jak się zmieniło twoje postrzeganie szczęścia na przełomie ostatnich, nie wiem, 10-15 lat? Na całe szczęście, wiesz, zawsze była taka we mnie mała iskierka, wiesz, radości i ja nigdy chyba do końca nie pozwoliłam sobie tego zgasić, wiesz.
I chciałabym, żeby każdy taką iskierkę w sobie zachował. I naprawdę nie pozwólcie sobie tego zdeptać i zgasić przez jakiekolwiek inne osoby. Natomiast wartości też mi się zmieniły. To też się może, wiąże ze szczęściem. Natomiast dla mnie bycie szczęśliwym jest w momencie, kiedy odczuwam spokojną głowę, mam spokój psychiczny, kiedy są dobrzy ludzie wokół mnie, kiedy jestem, otoczona dobrą energią, kiedy ja mogę swoją energię dać innym, natomiast ja nie chcę tutaj powiedzieć, że chcę ją otrzymywać, ale otrzymuję mimo wszystko fajne ciepło od drugich osób, taką pomocną dłoń, dobrą, pozytywną energię. To wydaje mi się, że to jest dla mnie teraz priorytetowe. Jak człowiek właśnie znajdzie w kręgu takich osób, to nie musi o to prosić, tylko to idzie automatycznie już. Ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że różne są aspekty, które... Ja jestem w ogóle przeciwnikiem tej teorii, że pieniądze szczęścia nie dają. Oczywiście, że dają i ktoś, kto to powiedział, to był naprawdę jakiś chyba... niestety, żyjemy w takich czasach, że pieniądze są potrzebne. I oczywiście jestem przeszczęśliwa, jeżeli ja mam zaspokojone swoje wszystkie potrzeby, wszystko na czas zapłacone, tak? I mogę w jakiś sposób, się realizować, bo te pieniądze też są potrzebne do realizacji pewnych swoich planów i są potrzebne, umówmy się. Natomiast takie prawdziwe szczęście jest to też, jak poznajesz drugiego człowieka i ktoś ci ufa. Kiedy ty przy drugiej osobie też się czujesz bezpieczny, kiedy ty się czujesz zaakceptowany w pełni też przez drugą osobę. Kiedy też wiesz, kim ty jesteś, znasz swoje wartości, i kiedy naprawdę czujesz taki, wewnętrzny spokój, że ty też nic nie musisz. Nie musisz udowadniać innym ludziom, kim ty jesteś i swojej wartości. Natomiast ten spokój i to, że stąpasz, pewnie po tym świecie, że zawsze byłeś szczerym i takim lojalnym człowiekiem w stosunku do innych i możesz mieć spokojny sen. To chyba to, Tak już powolutku zbliżając się do końca, może taki porada dla kobiet, które tkwią teraz w jakichś toksycznych związkach. Jaki pierwszy krok? Oczywiście, wiadomo, że ten krok będzie najtrudniejszy, ale co mogą zrobić, żeby z tego toksycznego środowiska wyjść? Nic się nie dzieje bez podjęcia decyzji. Sporządzenie planu? Chyba na początek jednak ta decyzja, bo jeżeli my tej decyzji ostatecznie nie podejmujemy, że tak, to już zmieniam, to ty nie ruszysz. Nawet jeżeli masz ten plan, a nie podejmujesz tej decyzji, zrozumienie takiego pojęcia, że to ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie i nikt inny. I jeżeli ty nie zrobisz pewnych kroków, nawet jeżeli one mają być małe, powolne i będą bolesne... Nikt tego za ciebie nie zrobi. I zaakceptować, że one będą bolesne, to nikt inny za ciebie nie odłoży pieniędzy, nie zarobi ich, nie wydostanie się z tego dołka. Nie bać się prosić o pomoc. Ja rozumiem, że tutaj są przeciwnicy i zwolennicy wzywania służb w takich dramatycznych sytuacjach. Ja to też rozumiem, ale nie bój się mimo wszystko zrozumieć, że w tym momencie walczysz o swoje życie i nie bój się prosić bliskich, przyjaciół, instytucji o pomoc. Walcz o swoje, idź do przodu, zadecyduj i zaakceptuj, że to będzie bardzo bolesne. I lepiej to zaakceptuj wcześniej. To nie będzie przyjemne. Jeżeli komuś się wydaje, że to całe odejście, ta cała zmiana to będzie taki proces wyzwolenia się, będzie. Ale uwierz mi, że na początek... To będzie ostatni etap. Tak, ale jest warty. Ale jest naprawdę warty. Ten spokój, ten spokojny sen, ten brak, każdy się boryka z innymi tutaj sytuacjami, ale ten brak poniżania, czy kobiety, z takiej relacji przemocowej, muszą zrozumieć, że to jest ich życie i tylko one są odpowiedzialne za to.
Jeżeli one nie podejmą tego pierwszego kroku i tej decyzji, to nic się nie zmieni. I nikt nie przybiegnie, wiesz, żaden książę na białym koniu cię uratować, bo i służby potrafią być za późno. Jeżeli ty nie zajmiesz się rozwiązaniem tego problemu, to nikt się za niego nie weźmie. Ty możesz mieć szczęśliwe życie, to ty musisz uwierzyć w to, że można i ty musisz chcieć. I ty musisz dać 100% albo 110% z siebie, żeby włożyć całą energię do tego, żeby to zmienić, bo musisz uwierzyć w to, że jesteś warta lepszego życia. Dokładnie, nie ma co liczyć na innych, bo tak naprawdę inni mają to głęboko w dupie. Wiesz, bo to jest też tak, że nawet my naszym bliskim opowiadamy o problemach, ale nasi bliscy też mają swoje problemy. Dokładnie, i nie zrobią tego za nas. I każdy zajmie się stosunkowo w pierwszej kolejności swoimi sprawami, a potem być może pomogą tobie. Ty w tym momencie walczysz o swoje życie, o swoje plany, o swoje marzenia, o swoje dobro, o swoją godność i musisz zrozumieć, że zasługujesz na lepsze życie. I jeżeli potrzebujesz przeanalizować wewnętrznie swoje traumy, swoje triggery, swoje boleści, coś, co cię blokuje, bardzo często będzie coś cię blokowało, idź do specjalisty, proś o pomoc. Nie daj sobie wmówić, że nie jesteś czegoś warta czy warty, bo jesteś, bo naprawdę możesz mieć fantastyczne życie. I wiem, że może ci się w tym momencie wydawać, że już nic nie ma sensu. Ja chyba tego nigdy nie powiedziałam nikomu, ale ja miałam dni, że ja też nie widziałam sensu. Tylko, że wiesz, jeżeli zgasisz tą iskrę małą, o której ja mówiłam, tą nadzieję, że możesz mieć fajne życie, no to będzie ci coraz ciężej wyjść z tego dołka. Natomiast ja uważam, że nie gaś tej nadziei. I próbuj małymi krokami wyjść z tego, a w końcu dotrzesz do momentu, kiedy zauważysz, że ten cały wysiłek był warty. I też zauważysz, że to wszystko, co się wydarzyło w twoim życiu, to nie przytrafiło ci się, żeby cię w jakiś sposób ukarać. To jest lekcja, to jest doświadczenie, tylko po to, żebyś ty stał się, czy stała się silniejszy. I jak przerobisz tą lekcję i zdasz ten egzamin i wyjdziesz z tego bagna, zobaczysz, że naprawdę możesz być innym człowiekiem, w innym środowisku, wśród innych ci otaczających cię ludzi i jesteś już też inną osobą. Naprawdę to jest wszystko warte. I ja odbieram to raz w ten sposób, ten cały proces, te wszystkie zdarzenia, że to nie żadna kara, że mi się to wszystko przytrafiło. Ja dzięki temu w tym momencie wiem, że musiałam to przerobić, zaryzykowałam, to też pokonałam swoje pewne lęki, z którymi walczyłam. Dla mnie też taką fajną radą jest to, żeby sobie odpowiedzieć też w życiu, czego się boisz. Po prostu napisz na kartce, czego się boisz i zrób to. Po prostu. Co może się gorszego stać niż to, że w tym momencie jesteś tak naprawdę nieszczęśliwy? Zaryzykujesz. Najwyżej nie wyjdzie. Może tym razem nie wyjdzie, a może kolejnym razem tak. I wiesz, i tymi wszystkimi, jeżeli zrozumiesz ten cały proces, tymi wszystkimi czynnikami, jeżeli połączysz to, plus po prostu, wiesz, nie dasz sobie wmówić, że jesteś nikim, na pewno osiągniesz swój sukces i na pewno będziesz szczęśliwy. Super, wierzę, że ta rozmowa dotrze do wielu ludzi. Ja też mam taką nadzieję. Doda im wiary, otuchy i motywacji, żeby coś zmienić w swoim życiu, jeżeli tkwią właśnie w takim gównie po uszy. Również bardzo serdecznie dziękuję i bardzo, bardzo wierzę w to, że ta rozmowa dotrze do wielu osób i do osób, które gdzieś zatraciły wiarę z tego, że można, a można. Super, także widzowie, słuchacze, jeżeli znacie osoby, które mogą skorzystać z tej rozmowy, to podeślijcie tą rozmowę dalej. I cóż, bardzo ci dziękuję za przybycie. Ja również bardzo mega dziękuję. motywująca, mega... Bardzo przyjemnie. Mega mocna rozmowa, także Dziękuję super. serdecznie. Dziękuję. Ja was zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się już niebawem. Dziękuję. Dziękuję.